Dzień dobry, witamy serdecznie na kanale Archeolodzy Hi-Fi. Po tej stronie Grzegorz się kłania, po drugiej Darek. Cześć Darku. Cześć Grzegorzu, witajcie. No dzisiaj wracamy do serii ABC na OLX, która w pewnym momencie nas troszeczkę przerosła. No cóż, zwarci gotowi, nie owijając dalej w bawełnę, jedziemy z koksem. Po Braunie przyszła pora na znaną nomen omen wielu użytkownikom sprzętu z lat 80. w Polsce, marce Bruns. I zobaczmy, co tutaj mamy. Znaczy, może miałeś Brunsa? Znana, nieznana, wiesz, raczej chyba słabo popularna. Nie wiem, ile tutaj ci wyjdzie w wyszukiwarce tych brunsów, No, ale... to niespodziankę masz po prostu. Pisaliśmy, jesteśmy w sprzęcie audio. I Całe 12 ogłoszeń. Całe 12 groszy, jest takie sporo. Tutaj pierwsze, co nam się trafia, koncert to 2102. No, nie wygląda to na Unitre. W sumie tutaj powiem ci, nie wiem, na co to wygląda, szczerze mówiąc. Kto to robił? Troszeczkę na Brauna próbował się zrobić, ale są... No, dokładnie to samo pomyślałem. Front panel taki troszeczkę zakrąglony, ale widać, że doszczykowany, dokręcony do reszty. I nakichane przycisków, tak żeby przypadkiem trafił nawet w igłę, myślę, od gramofonu. Ile to pan chce za to? Pan chce za to złotych 200. No taka rozsądna cena. Myślę, że tutaj warto by było się pochylić nad tym, co to w ogóle jest. Natomiast myślę, że to może bardziej temat dla miłośników pepełki, zbieraczy, jakieś coś takiego. Nie wiem gdzie to klepnąć. 200. Nie jest drogo. Ale jest gałkologia, fajnie, są pokrętła, są przyciski, też jeśli ktoś taki klimaty lubi, to... No masz tam, to są minimalistycznie. Jak zamkniesz pokrywę... Na froncie ile masz? 1, 2, 3, chyba 4 pokrętła, jeśli dobrze widzę. Tak, to są i klapkę pokrętła, jeszcze nawet masz. Ale jak zamkniesz klapę od toalety, no to już nie masz tylko te pokrętła, tak? Bardzo dobrze, nie kurzy się wtedy, no. No, przyciski są w ogóle i tak dalej. No jest sporo tych przycisków, także mówię, no gałkologia jak na gramofon jest dość rozbudowana. Ze wzmacniaczem, oczywiście, były w latach 80. Gramofony ze wzmacniaczem, tak RFT robiło na przykład coś takiego. Znaczy ten ze wzmacniaczem, przepraszam, były gramofony z przedwzmacniaczem budowanym. Miałeś coś takiego? Nie miałem. No, Ja w ogóle w latach 80. nie miałem, pamiętam, jak ci mówiłem, tam 1 czy 2 czy 3 odcinki do tyłu, pamiętam, że ale to już w garażu u moich rodziców, to już tam dogorywał coś jakiś klon, czy to było Bambino, czy to jakiś klon Bambino taki. Czyli telefunken, tak? No to pod telefunkena, tak. Powiedział Bambino. Dobra, bo ci przerwałem. Okej, czyli nie miałeś z gramofonami za dużo wspólnego. Ja również, chociaż pewnie płyt słuchamy. Dobra. Nie, lata 80. dla mnie to grzechu. Klocki Lego, matchboxy i mały modelarz. To są lata 80. Okay. Więc no jedźmy dalej. Jedźmy dalej. Tutaj mamy Brunsa. To jest dla mnie ciekawostka, bo to jest 900 zł, RCX 1002. Biały kruk, czyli taki, co już osiwiał. Osiwienie to jest drugi... Nie, to jest przedostatni etap. Wyłysiałem, osiwiałem i na końcu jest wiadomo co. A to widzisz, to ja przeszedłem szybko, że tak powiem, z pierwszego etapu do ostatniego. Osiwienie pominąłem, tak. No, nie ciągniemy dalej. 900 zł, troszeczkę drożej. Witam serdecznie, przedmiotem sprzętu jest prawdziwa perełka. Amplitude z 54 lata ma, przepraszam, za bardzo przeskoczyłem. Możliwość wysyłki. I cholera wie co to jest, szczerze mówiąc, bo tak jak patrzę, to lampowe raczej do końca nie jest. No ładne. Znaczy ładny. Widzisz, tu są takie detale, tak? Ta lampa po lewej stronie Magiczne Oko jest ładnie opisana jako stereo, ale już nie ma tej podwójnej lampy, bo były takie podwójne lampy, szczególnie w Normandy, znaczy ogólnie we wszystkich z 60 lat połowy, czy tam początku w sumie bardziej. Podwójne lampy z Magiczne Oko i również wskaźnik stereo był w jednej lampie jakby zabudowany. Tutaj mamy tylko Magiczne Oko i ten wzorek tutaj z literką H. Bo widzisz, bo może tutaj i teraz ja ci wejdę słowo grzechu, bo może tutaj, a co tu może być? Tu może nie być tego, ale
elementu stereo, jeśli chodzi o radio, Dekodera, nie? tak, wiem o co ci Dekodera chodzi. stereo, no. Natomiast no tutaj teraz tak. Tego całego, tej Pan całej płyty. napisał, czyli tak, to nie jest lampowy. Lampowy jest tutaj prawdopodobnie tylko tuner. Część tunera, tak, po prawej stronie. Czy tam na dole zdjęcia, kto woli. Masz płytki końcówek masz. mocy, to masz Germany. Więc jakieś tranzystory są. Tak, no masz jedną lampkę, gdzieś tutaj drugą, trzecią, czwartą stereo, raczej ewentualnie stereo plus zasilanie. Jeśli mogę tak się wyrazić, nie jestem fachowcem od lutowania, więc tylko mniej więcej opisuję, co widzę. Natomiast tak, no hybrydka. Kto to robił dla nich, to jest dobre pytanie. Jak widać, Bruns to była marka, raczej nie firma w tym wypadku. No każdy Może jakiś Grundig, może Telefunken. Znaczy, albo po to w trochu, tamtym ze czasie... wszystkiego, trochę Telefunken Albo po zajeżdża. trochę wszystkiego. Ale to jak sam wiesz, zresztą ze swojego doświadczenia i ze swoich sprzętów, w tamtym czasie to był taki właśnie był trend, tak, że mieliśmy sam wzmacniacz był w stereo, a radio, odbiornik radiowy. Znaczy wiesz co, tak i nie, tutaj ja cię troszeczkę poprawię, bo zgodzę się z tobą. Tak, Darek chce powiedzieć, przepraszam, właśnie mu wyjąłem, zabrałem gałkę do prowadzenia, nie wiem, whatever. Ale chodzi o to, że owszem, ale w amplitunerach lampowych ten dekoder stereo był często gęsto dodatkowo. Tutaj już jest hybrydowy, to jest już jednak druga połowa lat 60., więc mi się to stereo to już było, że tak powiem, w standardzie. Poza tym tu powinno być jeszcze dodatkowo, powiedzmy, wejście na dekoder na tym panelu, którego ja tutaj osobiście no nie widzę, a przynajmniej nie mogę się doczytać. Made in German, no to na pewno jakiś telefon, no więc tutaj na dwoje brawka wróżyła Darku, natomiast ja bym obstawiał, że to jest już stereofoniczny. To już ma stereo, tak? Tak, bo to jest hybrydka, to jest jednak 60 lata, to już to stereo aż tak bardzo nie bolało. Bruns Junior, to już wali Grundikiem na miniaturze. No i jakie radia jest, każdy widzi, co mamy. I to takim dość skromnym Grundikiem. No mamy dwie gałki do regulacji głośności, to jest cała opcja, ale mamy też żarówkę stereo. Chciałoby się powiedzieć diody stereo, ale do diody to chyba daleko. No bardzo biedne RFT. Pod marką Bruns. Tutaj przynajmniej wiadomo, że jest to RFT, do którego prędzej czy później, raczej później dotrzemy. No okej. To tutaj ciężko się wypowiedzieć, czy to germanowe, bo RFT bardzo długo te amplitunery swoje tłukło. Powiedzmy 76 rok, no to czy to może być, jeśli to jest RFT, to może być nawet germanowe, no jednak RFT troszeczkę próbował gonić zachód niż wyznaczać standardy. No, masz swoje Bambino. Brunsa, ukośnik, Telefunken. A wygląda lepiej niż Bambino. No wygląda, gałki ma ładne takie. Gałki nomen, tak jak się przyjrzałem, tak, gałki są od Telefunkena. Typowo. Z takim paseczkiem wokół, więc no, frezareczka, bym powiedział, delikatna. Można sobie wytoczyć podstawkę pod kubek z herbatką. No tutaj mamy co? Mini line Unitra Diora. Tutaj widać ceny już no na wagę. Nie wiem jaki metal, akurat 2000 za tyle co to waży, ale no na pewno niezwykły złom. Pod logiem Brunsa eksportowa mini wieża Unitry, powiem tak dyplomatycznie, bo to jest Unitra, tak? Natomiast co, no ma tą nakładkę na kasetę, bo nikt o klapce nie pomyślał, to trzeba było całą nakładkę zrobić. No i tutaj co mam powiedzieć, no do Unitry na pewno dotrzemy i jest ok. Pytanie, czy tutaj nawet jest napisane, gdzie to wytłukli? Pewnie nie. Najlepiej by było, jakby było napisane, że wyprodukowane w Niemczech, to już w ogóle byłbym rozbawiony delikatnie tym stanem, że o, Altusik jeszcze, a też Szpiler. Ach, temu tyłowi muszę się przyjrzeć. No nie, tu już nie napisane. No cena jak za Unitrę. No 2000 mówisz, tak? Tak, 2000 polskich nowych złotych. No, trochę mniej niż 2000, jeśli licząc 2 lata temu, bo inflacja trochę żarła tego. No ale no widzisz, dobra zasada, pochwal się skąd jesteś. Tutaj raczej się nie chwalono tym, gdzie to wyprodukowano, a zdecydowanie wyprodukowano to w Polsce.
No wiesz, to już kwestia zamawiającego, czy chciał mieć z tyłu Made in Poland, czy Znaczy nie chciał teraz mieć muszą Made in mieć, gdzie jest wyprodukowane. Tak samo jak Chińczycy się wstydzą swoich produktów, to często gęsto na przykład już byli na tyle bezczelni w tym wszystkim, że oznaczali jako CE, czyli China Export swoje produkty. Nie pisało Made in China, było CE. Tak, propos ciekawostek, ja dzisiaj troszeczkę spokojniej, bo coś mnie bierze. Nie jest to cholera, ale myślę, że troszeczkę spokojniej mówię. No tutaj co mamy? Altusik, opuśnik. Po polsku jak to się nazywał ten model? No okej, widzicie. Któż to wie? Znaczy, ja to wiedziałem, ale zapomniałem. Może pan, który to sprzedać, zakładam, że pan, osoba prywatna. Dobra, nieważne. Model 4510, Fonika, Bruns, Fonika. No okej, 650 zł, no tutaj cena raczej wyskalowana względem drugi unikat. Tutaj już pan napisał, że unikat, tam był unikat nie będący unikatem, chyba że to jest, nie. Tutaj znowu unikat, a już drugi z 4 produktów Brunsa, tak? Tutaj też sklapeczka, być może ten sam pan sprzedaje drugi raz ten sam, a nie, tu jest korektor, to korektora nie było. No nie wiem, to jest akurat siła powiedzmy sentymentu. Tych polskich sprzętów też troszeczkę mniej jest. Dokładnie tak. I tutaj no, jeśli ktoś płaci, to ktoś później wystawia. Albo wystawia, aż w końcu by nie mógł zejść troszeczkę z sceny. Ciężko to powiedzieć. Tutaj... No wiesz, ja cały czas ci powiem, wiesz, z tymi polskimi sprzętami to jakoś tak ten sentyment mnie nie bierze na nie, także no to tak podobnie jak na małe Fiaty, duże Fiaty czy Polonezy. Nie budzę się rano zlany potem, myśląc, że przyśnił mi się Borewicz czy 126P tam. Znaczy jakbyś miał 126P, to na pewno byś się czwartego. budził zlany potem, jeśli byś miał do pracy nim dojechać w środku zimy. To swoją drogą, więc nie mam... Odpalić. Wiesz, To jak nie jestem zafiksowany na polskiej motoryzacji, tak, że jak się pokaże film na YouTubie z jakimś Borewiczem, to siadam i oglądam to zawiezie. Mam to w nosie, a Boże, dlatego, że właśnie w latach już w 70. tam moi rodzice mieli tam MR-a, dużego Fiata, chyba 76, także ja to jeszcze dobrze przeskoczyłeś po pamiętam. prostu ten etap. Że tak, ja przeskoczyłem to, ja tym jeździłem, rodzice mieli Poloneza, jeszcze prawo jazdy robiłem, Grześku, na Polonezie, więc nie, w żadnym wypadku nie czuję takiej potrzeby, nie czuję sentymentu, tak samo jak i do polskich sprzętów, może też dlatego, że no, byłem użytkownikiem tego, a to już w latach 80., więc jakiś sentyment do tego mnie nie bierze. Natomiast oczywiście mam sentyment, pewnie jak ty i tutaj sporo osób, które to będą słuchać, oglądać, do sprzętów, które były całkowicie niedostępne w tamtym czasie dla nas, tak? I tu powraca widmo Technicsa, nie? No zobaczymy. No, więc... Do tej jeszcze troszeczkę nam brakuje. A tutaj na części za 600 zł. No troszeczkę tak dziwnie to opisane, no bo pewnie nie jest do końca zrobione to wszystko. No ale dobra, dla chętnych, bo tutaj za dużo czytania, za dużo marudzenia. No tutaj widać, że to gdzieś leżało na strychu, tudzież w piwnicy. No nie wiem, po tej górnej części, tutaj powiedzmy nawet od tego tunera tutaj widać, że to coś tutaj mi nie pasuje, ale dobrze, no pan napisał, że na części cena jest 600 zł. No 600 na części to też sporo. No część to nie jest dziwne właśnie, bo zobacz. Opis masz po francusku, zakładam, tak? To czemu Francuzi mieli niski UKF, że jest skala do 74 Hz? Ja nie widzę, bo dopiero sobie teraz obraz troszkę powiększyłem, twój. No, masz widzę, niski UKF, tak. No takie ciekawe. Na Francji, ale na niskim UKF, więc miał iść na Francję pewnie, ale tutaj został w Polsce, zmienili skalę, głowicę zmienili i do widzenia. No okej, ale tutaj nie będziemy się wypowiadać i rozpowiadać na temat marki. Tutaj następny mamy ten gramofon w podobnej cenie, więc zerkniemy, bo w sumie kurczę, no ten to wygląda już jakby troszeczkę przeszedł. Czy tu mamy funkcję, stop, obsługę gramofonu mamy
pod igłą. Tylko jak co to jest- wygląda, to jest, widzisz, korozja, więc wygląda jakby on miał tą górną płytę, a może i No frontową. korozja, być zgadza może. się. Z metalu, a nie jest to odlew plastikowy, tak? Gdzieś No, rzucił z balkonu i wypraski, z zabijesz. wytłoczki. Jeden strzał, przyczyna zgonu gramofon. Tryskarki. Okej. Jest pasek, jest silnik. No takie, że wiesz co, no tutaj brakuje trochę tej finezji w tym ramieniu. Wiesz, o co mi chodzi. Nie ma podstawowej rzeczy, na przykład właśnie jakiegoś ciężarka. To wszystko jest takie, mimo wszystko, jeśli jak to było nowe, to nie był też produkt z najwyższej półki. Tak brutalnie mówię troszeczkę, ale stwierdzam fakty. Tutaj teraz to jest rzecz jako ciekawostka, która do naszych czasów przetrwała. Tutaj co mam? Sam wzmacniacz stereofoniczny, czyli powiem WSK. No tam 250 zł, okej. Do 2000, jeśli tak po 250 zł elementy by się kupowało, to na pewno by się troszeczkę zaoszczędziło. No i w zasadzie tyle, jeśli chodzi o markę Bruns. Teraz następna by się przydała marka BSR, prawda? Kto kojarzy? A, łapka w górę. Ale proszę, ponad 2 razy więcej ogłoszeń, jeżeli Tak, wyszukiwarka ale nam dobrze wyszukała. wiesz co, do sprzętu audio się ograniczymy, czyli do 5. A. No i zmieniło Chyba, że się. AGD chcesz oglądać bardzo. No Nie, chociaż- nie, dziękuję to nie bardzo, ciekawi to nas bardzo. Ja to otworzę Też nie sobie jestem fanem AGD. w nowych oknach. Jak widać BSR tylko w formach gramofonowych. Tutaj reszta to są jakieś skojarzenia mniej czy... Części motoryzacyjne później Tak, bo wyskakują. to się kojarzy z BSR-em oczywiście. Czyli co? Tu mamy Anglika, tak powiedzmy, pewnym ryjkiem ze zmieniarką. Nie wiem, jakoś tak... Wiem, że znowu tutaj może będę bluźnił troszeczkę, ale BSR-y to tak zawsze mi troszeczkę tak trącały czymś takim. Niby jest, ale takie trochę mniej stratne. O. Kraft No proszę. precyzyjnie zmontowany, czy tam wyprodukowane w Wielkiej Brytanii przez BSR. No to byli dumni z tego. To mam Angola, 4-prędkościowy, pewnie na idlerze napęd. Zmieniarka. Tutaj no powiedzmy jakieś tam, właściwie znowu zaczęliśmy od tyłka. 180 zł. Pan nie wie jaki model. No powiem ci, to by trzeba było naprawdę ciężko posprawdzać. No raczej BSR. Jak jest wyprodukowany przez BSR, to BSR. Już co? Ja chyba miałem podobny kiedyś, też się zastanawiałem właśnie, który to model, bo to nie do końca jest opisane. Ale tak prywatnie mówię, mi na przykład już z racji może ilości gramofonu nie chciało się tego robić. BSR P157, to już mamy 500 zł, więc raczej tu chodzi o wygląd niż o jakieś Tak, parametry tak, bo też- niesamowite. Też widać, że wygląd zewnętrzny, powiedzmy, no klasę wyżej. Klasyczny, ale też klasyczny. Klasę wyżej klasyczny, tutaj pięknie kable wyprowadzone z ramienia na wierzchu. Klasycznie bym powiedział. Ciężarek, no też dość oryginalny, prawda? Bo to jednak przesuwasz jak na wadze i dokręcasz Jak na śrubą. wadze, takie wagi sklepowe były Kiedyś jeszcze był. za mojej pamięci, takie tam, jak sięgnę właśnie pamięcią w tył, to były takie wagi z podobnymi ciężarkami. Okej, wkładeczka jest, czy jest opisana? No niestety nie jest opisana, no, ale jest automat. No, tutaj raczej ceną jest, to czy wartością tego urządzenia jest może to, że jest klasyczny. No dość spory, fajny talerz, taki ciężki widać. To akurat pamiętam z tego BSR-a, który ja miałem, ten talerz był dość konkretny, prawilny chyba bym powiedział, czyli 2-3 kg ważył. Opis zestawu dla chętnych to tam 500 zł. Następny BSR, z tymi BSR-ami szybciutko się umiemy. Tutaj to są chyba części No już takie od BSR-a, tak, to są części. Zwódki BSR-a, tak. Tak, 260 zł, więc drogie zabaweczki mimo wszystko. Jak na coś, co trzeba sobie najpierw samemu powiedzmy zrobić, no ale no być może sprzedający wie więcej ode mnie, bo często tak jest i wiedzę sprzedaję dla chętnych. Ja znowu, ty musisz ganiać troszeczkę za to, że nie sprawdzę ceny. 370 zł. Znowu taki klasyczny BSR. Ale inny model. Inny Klasyczne model, już trochę bardziej takie ludzkie, trochę perpetuum mobile, to mocowanie ramienia, tak na pierwszy rzut oka. Belt Drive Service, czyli na pasku mamy napęd. Tak. Ramię już troszeczkę bardziej takie, no łatwe po prostu, inaczej tego nie określę, po prostu łatwe ramię.
tutaj jest okej. 370 zł. Można by było narzekać, że czarny, prawda? Ale no... Ja lubię czarne rzeczy. Ale okej. I ostatni, ten mnie najbardziej zaciekawi, bo to jest BSR, który nie jest BSR-em. Chyba. Gramofon Luma. Jeszcze, tak, jeszcze, LS15 jakby ktoś nie 63. wiedział, to napisali hi-fi, że jest. Tak, Jakby była jakaś BSR mamy możliwość. P157, czyli ten sam gramofon co poprzednim. To już było, tak. Tak. Okej, znowu to apteczna waga, więc te kable były standardowo po prostu na wierzchu. No, nie wiem jak to szczerze mówiąc. To prowadzenie kabli na wierzchu, no. A, nóż ktoś ugryzie. Tuner jakiś tu się nam ukrywa. Ale fińskie, proszę. No właśnie. No, bezpieczniki Ale prawilnie czy to- na Czy to na była wierzchu, całość fińska? tylko czy dla ja odważnych. pamiętam? Ale mamy co? Front, czyli kwadrafoniczny mamy. No tutaj jakąś klapeczkę by się przydało założyć na te bezpieczniki, bo zakładam, że któryś tu jest sieciowy. Ten do góry pewnie, te dwa. Mogła być taka przeźroczysta z pleksji, ale to pleksji się właśnie przeźroczyste, tak jak na pokrywach gramofonów, ona potrafi się szybko utleniać się, tracić te jakieś tam Ja tam resztki tych sprężystości, temperatura mogła być właściwości właściwości sprężystych i to pękało, odpadało, wypinało się i dlatego tego może nie ma. No do tego w zestawie Shure M75 ES. Czyli to poczciwy szczurek nas tutaj, który często w polskich sprzętach też występował. 450 zł. To też jest właśnie, to jest chyba ta wada, że to nie jest taki sprzęt, który powiedzmy byłby jako main, bo to jest wielka egzotyka. Raczej sprzęt dla ludzi, którzy coś o tym wiedzą lub też mają jakąś kolekcję, bo akurat spotkałem na swojej drodze życiowej osobę, która zbierała tego typu urządzenia, czyli miała w cholerę miejsca i wiesz, to dla niego może było coś fajnego, tak? Bo ma coś fińskiego, czy tam, no, whatever. Dobra, No jakaś kooperatywa to była z pewnością, no. zgadza się, no, taka egzotyka nasza europejska, bym powiedział. Następne, co zobaczymy sobie, to kabasy francuskie. Też pytanie dla... Już C zaczęliśmy. Boże, dojechaliśmy do literki C. Może pójdzie szybciej, może nie. O, wzmacniacze kabas. A no tak, kabas, przecież on w Elsatisie tam w innych samochodach robił nagłośnienie, więc tego może no, Lagunę dwójce robił. Jak widać, aż zobaczę, jakie głośniki wkładali. No ale no, myślę, że skupimy się na tym sprzęcie. Chociaż nie, wzmacniacze, głośniki, oj, dużo. Kolumny, ferale 400, 402, ktoś tutaj lubi kabasa. Ceny są jak widać takie 2800, no ale no mieliśmy zobaczyć, tak, no potwieramy te okienka, no. Zestaw, no kino domowe może nie, Corsair, Tapago, powiem ci kabasa, nie spodziewałem się, że tyle naciągnęli do Polski tego. No bo to, znaczy, wiesz co, zaskoczony i niezaskoczony, jak, no tak może, jakby to powiedzieć, no bardziej się wgryzałem w te zagadnienia, nazwijmy to hi-fi, tak, ponad 20 lat temu. to No i akurat. wtedy czytałem te periodyki tam audio, czy tam hi-fi stereo. Wtedy Kabase miał taki dość dobry, żeby nie użyć złego słowa, renomę, miał parcie na szkło, to też by było, taki fame był na Kabase, też szło dużo reklam Kabase. Wtedy jakoś niewiele wcześniej, czy niewiele później wyszedł ich taki sztandarowy subwoofer, chyba Kabase Saturn to się nazywał, potężny sub i to miało swoją cenę i to miało swoją renomę i o tym się mówiło, o tym się pisało, tak, i łupało. I o tym się pisało dość dużo w tych periodykach właśnie, nie? No tutaj trochę... Ale tak jak mówisz, no firma Kabasy jest właśnie, przepraszam, że ci wejdę słowo, firma Kabasy jest właśnie głównie znana z nagłośnienia właśnie we francuskich autkach. Tak. Takich już klasy tak wyższych, tak Laguna, niekoniecznie Laguna. Pamiętam swego czasu to było chyba w Safranie jedynce, no to w ogóle był piękny samochód. Avantime pewnie i Versatisie. Renault Safran, tak. Aventime, Versatis, tak. To tam Kabasę się Versatisie, pokazywało. przepraszam, na pewno. Ja sobie tak w międzyczasie wyklikałem. Tutaj jest wzmacniacze audio analog, no właśnie. Ciężko, no nawet
Kryteriony TB140 tam się tutaj trafiły, bo to no, czuję, że to teraz Elix konia robi już T+, więc podsyła nam Nie po raz jakieś... pierwszy właśnie wyszukiwarka Olixa Tak, czasami potrafi tak robi w przemieszać konia. i tak wprowadzić, że ja jednak... No powiem ci, głośniczki bardzo ładne. To wcale bym nie powiedział, żebym z tego kolumny nie chciał zbudować. Kosze mają ładne. Ile taka przyjemność posiadania? 147 zł. I powiem ci, daje troszeczkę do myślenia. No głośniczki samochodowe, tak. Tak, ale to oczywiście różny głośnik samochodowy. No poza tym, że na przykład tutaj ma w 2 punktach mocowania, nie w 4 powiedzmy, bo tak. To jednak można by było to oldschoolowo jakoś zamontować sobie po prostu jakimiś dociskami. No a poza tym, no głośnik to głośnik, tak? A tutaj kabasa głośnik, no za tę cenę, no to można by było o tym pomyśleć, żeby coś z tego zrobić. To wysokie są dość śmieszne, to ogólnie jakby ktoś bardziej zmyślny był, to coś by z tego nawet fajnego zrobił. I wcale nie trzeba było napisać, że czy tam nazywać kolumn Laguna 2. Laguna 2. Tak, Laguna 2. albo nazwać w sumie Kabasę Laguna 2. Nie brzmi egzotycznie? A jeździłem kiedyś Laguną 2, dostałem jako auto To byłeś zastępcze. szczęściarzem, że Nieporywający samochód. jeździłeś. Tak, i jeździła ta Laguna 2, jakiś czas nią jeździłem, ale żadnych emocji we mnie nie wywołała, niestety. Znaczy nie, no Laguny, gdyby nie powiedzmy pewne problemy, to są całkiem fajne samochody, więc nie ma co narzekać. No tutaj Dobra, wracamy do tematu, bo już o Laguna gadamy. Tutaj ciężko, pewnie ciężkie te kolumnki są. Natomiast nowsze, tutaj właśnie tak przeglądając, tu mamy te same. Tu mam 3300. Opis troszeczkę większy, skuteczność 93 dB. Pytanie, czy z 1 W te 93 dB, czy to jest maksymalna skuteczność? Jak można by było się zapytać? No myślę, że z 1 W, ale to jest bardzo ważne, przy jakiej mocy generuje się tak głośny dźwięk. Tak powinienem to ładnie, prawidłowo powiedzieć. 4-ohmowe 402 to jest Farella, 402 to były 400, ale 5. Okleina, super. No widać, że jest ładnie i powiedzmy tutaj pergustonu dyskutanta, bo jak ja powiedziałem, no krabasy tylko słyszałem w samochodzie również, tak jak Darek i ciężko się wypowiedzieć, ale ta firma troszeczkę tam powiedzmy zniknęła rzeczywiście z rynku. Tak jak ostro weszli, tak powiedzmy, no teraz no prędzej kupi się Elaka czy Heko niż, znaczy marki Elaka niż Heko, niż takiego krabasa powiedzmy. Zgadza się, no to podejrzewam kwestia jakiegoś rozgarniętego importera. No nie wiem, czy w ogóle jest importer w tej chwili na Polskę tej marki, parametry. jak ona jest sprzedawana, także trudno powiedzieć, ale faktycznie czasami zaglądam do takich sklepów, wbrew pozorom też jest z nowym sprzętem i nie widuję tego. Dobrze, to teraz zadanie dla ciebie. Dlaczego to jest opisane ta kolumna jako trójdrożna? Tak mnie to troszeczkę interesuje, bo... Daj zbliżenie na te przetworniki, to może coś wywnioskujemy z tego, bo tutaj jest to o wszystkim... zdjęciu, ale to nie jest trójdrożna. Właśnie nie wiem, czy tutaj nie jest po prostu wysokotonowy średniotonowego, ale nie widać z tego zdjęcia. Natomiast to być może 2,5 tysiąca to też o czymś świadczy, więc może być trzydrożna. No pewnie po opisie jest, ale to myślę, że patrz jaki przeskok, 75 W sinus, czyli normalnego słuchania, ale strzała 550 W wytrzyma. Pytanie, ile te 550 W trzymał, bo obstawiam, że 1/100 sekundy to trwało. Podali 550 W, po czym komisyjnie stwierdzili, że głośnik się nie spali. I jechali z koksem. No to jest już taka właśnie natarczywa reklama. Moc szczytowa 550 W. Dobra, doczepili. A widzisz. No jest napisane. Koaksjalny Tak, układ wysoko-średniotonowy, czyli po prostu no, wewnątrz jest tuleja, na której jest mały wysokotonowy zamontowany. No słodkie, uwielbiam takie rozwiązania, bo nie są typowe. Znowu te same. Ten sam wygląd, 3600 zł. Ceny się trzymają 94 dB efektywności, czyli zakładam, że z 1 W, czyli są naprawdę głośne te kolumny, tak? 100 W wytrzymują, normalnie słuchając, a 700 W można w skoku, a w piku. 19 kg waga
jednej kolumny zakładam, więc no jest okej, duża kolumna, te 19 kg jakiegoś tak dużego wrażenia, aż tak bardzo przy tym Gabra nie robi. Tutaj pan, no nie wiem jaki pan. M2, 2000 zł, mamy tak, Dom 2, czyli Doom, zagłada bym powiedział, tak, po polsku by napisał, półka, duża, bo 2,5 cm, bas 21 cm, więc taki standardzik, 94 dB, więc tutaj stawiono głównie, widać na to, żeby to ryczało, tak, inaczej bym tego nie określił. Miało ryczeć, miało zasuwać, obudowa zamknięta. No tak, ale też obudowa, zobacz, znaczy się pudło w miarę duże, więc to może już pograć. No może pograć, no tak, ale głównie skuteczność tutaj zachwyca. Głośno grają. Przeciwnie co to, co po niektórych nowych kolumn de facto, więc tutaj troszeczkę poszli taką klasyczną drogą. Tutaj nie wiem, czy to jest, wiesz co, olewam to, bo to marka, ale to ani nie vintage, tamte 90 lata powiedzmy jeszcze się łapią w to vintage. Powiedzmy takie coś, ale to znowu ten samolot, tu mamy 2,150 za te kolumny. No tutaj wyścig jest po prostu, kto chce więcej, nie da więcej, więc licytacja raczej odpada. Tutaj jersey jakieś, przepraszam, znowu nie będziemy marnować czasu, tutaj też znowu nowe. 6000 zł, no to zakładam, że tutaj możemy się przyjrzeć temu średniotonowemu z wysokotonowym wewnątrz. No, fajne rozwiązanie, prawie tanoj, ale czasem prawie robi dużą różnicę, bo tanoj jednak ma wysoki i niskotonowy i tonowy mam i bardzo sobie takie kolekcjonalne w wykonaniu angielskim brzmienie cenie, a też kolumny nie są jakieś mega vintage'owe, właściwie przypominam te kabasy, nawet kształtem tutaj, czyli zwężonym tyłem troszeczkę, wydaje mi się to na pierwszy rzut oka, to trochę poszlachtowane, ale 1800 zł. No bo tak. O, to jest taki dla mnie typowy kabasik, czyli z tym basem jeszcze takim deką wzmocniony, żeby było moc czuć, żeby to nie wyginało, bo to zagina czasem przeszczeń, drewno i fornir. Ale ogólnie pomysł fajny, myślę, że solidna. Mówisz, że może odlecieć kolumna, ale głośnik wygląda tak całkiem poważnie. Tak, ale nowocześnie, ale też tak całkiem poważnie. Ma masę. Zobacz, jeszcze wzmocniona membrana jest taka jakby te polidum, co były membraną, nas powiedzmy taka plaster albo miodu. kevlarowa wręcz. No to ma tak. No to jest kolumna do napierdzielania. Mam nadzieję, że się dowiemy, dlaczego tak jest. Kopułka niskotonowy, 17 cm. Kopułka, których tam nie ma, o strukturze, czyli membrana, tak? Kopułka, czyli membrana, logicznie, prawda? Z pustą komorą, czyli jest jakby podwójna membrana, gdzie jest sklejona, czy tam wklejona wewnątrz struktura plastra miodu. 86 rok, to już jest klasy pełnym ryjkiem. I tu ładnie napisano 92 dB z wata. No i cięcie w zasadzie zakres 705 000 Hz. Całkiem ładnie to wygląda, prawda? Uciekłeś? Nie, ja wiesz co? No 2,5 cm wysokotonowy. Impedancja 8 ohmów. Więc tak bezpieczna kolumna powiedzmy dla każdego i tutaj z tych bym powiedział, że to jest najbardziej vintage'owa. Może się podoba, niekoniecznie musi, ale mi się osobiście bardzo podoba. Szczególnie, że ten, chciałbym zobaczyć ten basik od środka, bo to myślę bez powodu tego wzmocnienia nie ma. Znowu mamy takie właśnie ala samochodowe de facto rozwiązanie, czyli ten średniotonowy z wysokotonowym wewnątrz. Jersey, nie ma nic o wieku tego urządzenia, więc kabasy, Francja. No Francja. Dobra. No widać, że się nie wstydzą kraju producenta. No i bardzo dobrze. Mam tak przykładowo tak piję za tego Brumsa. Tak? Dokładnie, tak. Który powinien mieć tu napisane Made in Poland, chociaż wtedy to raczej by było troszeczkę inaczej napisane. Tutaj mamy takie nowsze, więc przepraszam sprzedającego olewkę, powiem. Polewka. Kabasy. No to teraz, kurde, powiem ci, będzie trochę kolumn, bo czekają nas po kabasach, to by wypadałoby Cantona.
Kantona, tak. Tak, a tego będzie, kurczę, głośniki kolumny, więc wybierzemy takie vintage'owe, Darku, bo byłby... No tego będzie po prostu cholery na rynku, inaczej tego nie idzie określić, więc Quinto 510, 900 zł, zobaczymy jak bardzo kantony podrożały. CA30, no to akurat z ciekawości sam zobaczę. Karate 300, no one zawsze były dość drogie, ale teraz widać inflacja też dopadła, więc jeszcze tak o 50% poszły z ceną w górę niestety. No tutaj mamy LE900, Legenda lat 70 700 zł. Akron. No Akron był, ale widać, że no, do Kantona też się przykleiły, że niby Akron to karton, więc okej. Kanton LCL, okej. Egro, okej. Pylon Audio Jasper. Winto 510 to już były, GLE 70. Tutaj te kantony w zasadzie, Darku bym powiedział, one aż tak bardzo, jakby to powiedzieć dyplomatycznie, tylko nie ruwają, bo wszystkie są takie same. Wszystkie są takie same, też znowu wracając do wyszukiwarki, ona przemiesza, potrafi przemieszywać, tak, przemieszywać. On zrobi Potrafi bałagan, te burdel aukcje mały tutaj w wyszukiwaniu. źle wynajduje. Z tych kantonów dużo się powtarza, wyskakuje na kino domowe. Więc tak po prostu przejrzymy te pierwsze, bo zanudzimy was i co gorsza nas lub co gorsza was z tym wszystkim. A kantony, no możecie szukać, no po prostu starać się znaleźć jakąś okazję, ale jak widać tutaj okazjonalne są takie z bazrefleksem kantony, co jest ciekawym moim zdaniem połączeniem, bo była taka firma Kuczkę, tak? Kuczkę się nazywała i Kuczkę właśnie robił takie z bazrefleksem kolumny, jak tutaj widać, te kantony C352 i to był całkiem fajny, dość pożądany przez niektórych efekt, więc bazrefleks w niemieckich kolumnach jest coś ciekawy, takich tradycyjnych bym powiedział niemieckich kolumnach, tak? No zobaczymy, czy to jest coś ciekawego. No to przewijanie wiem, że jest strasznie nudne. LE250, Kombi 200, no to by był subwoofer, ale widać, że są chyba dwa subwoofery. LE900 też możemy sobie zobaczyć. Ergo 102. No wiesz co, tego kantona to rzeczywiście tak te pierwsze strony zobaczymy. I myślę, że powinniśmy pełną listę zrobić, tak? Ale czym się różni GLE 50 modelu niżej, modelu wyżej? No głośnikiem basowym, pasmem przenoszenia i ceną. Tu mamy 690, tu mamy 649, więc modelowo też dość podobnie. Szukam zestawu Subsat, ewentualnie Kanton, tutaj 550 to może być to. Bo to mnie bardzo... Wiesz co, z tymi zestawami subwoofer i satelitki to często widzę tak, że sprzedający po prostu osobno sprzedają suba, a osobno satelitki. Aha, no, czyli 550 może być za suba albo za komplet satelitek. Tak, większy biznes myślę, że czują w tym. Tak, Większy pieniądz, większy pieniądz emeryturę na jednym takim kontrakcie zrobisz stary. O, masz, widzisz, masz tu plus S białe, to podejrzewam, że gdzieś znajdziesz grają, białego. Tak. No tak. Grają, fajnie grają. A to gdzieś znajdziesz pewnie białego suba do tego, no. Znaczy ja mam suba czarnego i te eski mam czarne, więc nie będę szukał. Tak? Tak, mam je gdzieś tam. A ja mam czarno-białe. O, widzisz, ale gra to. LE900 znowuż, czyli takie 725 zł. No, Kantona wypadało poszukać, tylko to jest, mówię, one są cenione na rynku Darku i tego jest, jak widać, nakichane. Tak jak mam takie wrażenie, że to są sezony. To chyba się zaczął sezon na Kantona, bo wszyscy się nacieszyli. O, plus Sesam 420 zł. Wszyscy tyłek nacieszyli i teraz wszyscy nagle, o, CT800 podrożały. Znaczy się, wiesz, no ja myślę, że z firmą Kanton zasadniczo, z tymi szczególnie jak z vintage'owymi głośnikami, jak i z jakimiś elakami, jak i z Brownami, jeśli ktoś sobie kupi, to się raczej nie rozczaruje, to raczej źle nie zagra, więc... Ja myślę, że tak i tutaj nie będziemy chyba wszystkiego tak rzeczywiście mieli, bo tych stron jest, no jak widzicie, naprawdę, chociaż tutaj już widzę jakieś mniejszone się pojawiają, więc może akurat przelecieliśmy przez te 3 strony.
Pylon audio masz, No, jakieś tutaj inne. Vigo. No Vigo to będzie pod literką W, no raczej. Ale już zaczynają coś tam, że tak powiem, robić, no, machlojki. Oleg zaczyna robić w związku z tym. Zresztą oni już teraz chyba jakoś tam zasunęli właśnie pewnym przerabianiem rzeczywistości, więc myślę, że jesteśmy też w ich Matrixie. Że jak to fajnie jest kupować na Olixie. Tutaj 900 zł z denonkiem zestaw, więc taki zestaw startowy za... No okej, fajne małe kolumny. Te małe niemieckie kolumny, ale poza tym, że są małe, no to pasmo 36 Hz, więc to już jest taki przyjemny bas. Jest czego posłuchać. Mocy 50 W wytrzyma. 80 to dla chętnych do spróbowania. Okej. Tutaj no... Więc taki pokój 25 m2 to spokojnie nagłośni. Znaczy, jeszcze aktywne, 15 koła. No ale widzisz, w takim normalnym No jak pokoju... aktywne, to aktywne. No. Za cholerę bym tego nie kupił. Bo jak używam nie takie kloce. Stary, taka powierzchnia, powiedzmy membran, to byś musiał mieć 60 metrów plus salon, nie? Szkoda, że tutaj już pewnie nie napisali do jakiego to jest, no tak, nie napisali do jakiego pomieszczenia, bo kiedyś w tych starych kolumnach się pisało, ale tu podejrzewam, by było 60 do 120 lub 150 metrów kwadratowych, no. Zajebiście, bo to jest naprawdę do dużego pomieszczenia. Tak. Ludzie szaleją za czymś większym, lepszym i tak dalej. No to chyba mamy w genach po prostu. Lepszy samochód, szybszy samochód, większy samochód, cokolwiek, whatever. I to jest właśnie kwintesencja tego. Nie chodzi o to, że one się nie nadają do zwykłego pokoju. Znaczy, może się nadają, ale no, sąsiedzi słyszą lepiej. Tak samo, no, powiedzmy, super samochód nie nadaje się do codziennego jeżdżenia po bułki czy odwożenia dzieci do przedszkola. I dla chcącego nic trudnego, no, ale są ludzie, którzy albo potrzebują, albo chcą spróbować, bo mają kasę na to. Wzmacniacz, ale mnie ciekawi pasmo przenoszenia. Basy 4x25, no naprawdę to są abstrakcja, pasmo 20 do 30 tysięcy. No co napisać więcej? Wielkie kloce za 15 koła. No dokładnie, no to wystarczy obejrzeć, pomyśleć, no i tyle, tak. To jest, tak jak mówisz, do dużych pomieszczeń. Kara 300, no to są właśnie takie już przyzwoite kantony. Znaczy no właśnie, tutaj o dziwo jest trochę nudno. Trochę nudno. 4-omowe. 90 W, 25 Hz też w zupełności wystarczy. Niżej nie ma co schodzić też z tym basem. Oklejone. Blachy nie ma. Cena 1500 zł. No tak jak powiedziałem, kanton się ceni. Niestety dla sprzedających, niestety dla kupujących. Tutaj aż 18 do 25 tysięcy herców i połowa ceny tamtych. To jest ciekawe. Okej, są jakieś uszkodzenia. No są uszkodzenia właśnie. Okej, ale to jest dlatego. model 900, zakładając, że nomenklatura się zgadza, no to powyżej był może jeszcze LE1000, ale tu już masz pasmo od 18 do 25 tysięcy herców. I tutaj widzisz, i tu napisali, Kubani, moc masz wzmacniacza 40 do 120 W, ale kolumna wytrzymuje maksymalnie mocy sinus 90 W, więc w tym zakresie. Ale, i tu jest bardzo ważne ale, te 18 Hz już jest do pomieszczenia, przynajmniej ta kolumna jest przewidziana 30 do 70 metrów darku. No proszę, no to całkiem sporo. No tak, tylko... Od 30 do 70 metrów. No dobrze, to jest tak jak z tą kasetą. No, tu masz 18 Hz, 30 metrów minimum pomieszczenie, żeby to w miarę sensownie tego posłuchać. Tak. Więc tamte za 15 koła. To powiedz mi, jakie to musi być pomieszczenie? To może nawet żeśmy je, Grześku, nie doszacowali, mówiąc o tam 130-200 metrów salon. Tak. Zgadza się. Tak, I w tak, chałupie, tak, no tak. okej, to raz zrobi na waszym gościach wrażenie, czy tam na twoim gościu Darku zrobi wrażenie, powie, o ale duże kolumny, a później, no okej, no kolumny, tu można, wiesz, raz, drugi, trzeci, jednego, drugiego, trzeciego zaszachować, a przeważnie wasz gość będzie miał tu głęboko. A jeśli jesteście tacy, żeby słuchać muzyki, to szukajcie dobrych kolumn. Nie mówię, że są złe, ale nie kierujcie się ich wielkością, bo czasami naprawdę maleństwo potrafią zaskoczyć.
I tamte były za 700 zł, Darku. No to tak powiedzmy... No, dobre kolumny albo przyzwoite słuchawki. No, może są też Nie, słuchawki to trzeba lubić. Ja wolę bez. A widzisz, a ja lubię czasami na słuchawkach. Mam czasami grzechu coś takiego, że lubię sobie słuchawki podłączyć i potrafię, wiesz, 2, 3 w nocy jeszcze leżę w łóżku i sobie słucham na słuchawkach. Później co prawda wstać nie mogę rano, ale co posłucham, to moje. No dobrze, ale przepraszam, tu ci przerwę, bo wracamy już do meritum. Tu masz 200-watową kolumnę, 200-watową, o tych samych parametrach, co kolumna wcześniej, czyli 18, tutaj no dobrze, do 30 000 Hz, o 5000 Hz idzie wyżej, czyli jakieś 15 000 wyżej niż większość z nas słyszy, ale tu przede wszystkim mamy co? A nie, dobra, 3 drożne, to jest średnio te nowe do góry, ale też to po prostu wytrzymuje 200 W, bo ludzie po prostu łatwiej te 200 W przyswajają, że ma 200 W. A że decybele powiedzmy wychodzą tak samo, to już nie ma co sobie szczępić języka. Sprzedający ma łatwiej sprzedać taką kolumnę i tyle moim zdaniem. 81 rok, tutaj Queen to 510 następne, tak sobie wytypowaliśmy, bo naprawdę to kolumn jest w cholerę. Może się trafiłyby jakieś kantony bardziej takie eksperymentalne, ale większość to, które są dostępne na polskim rynku, to de facto, Darku, są właśnie tego typu modele, czyli prawilny bas, obudowa zamknięta. Tutaj również te mają od 36 Hz, więc nie są takie duże. Basik tu jest opisany 20, więc takie pomieszczenie powiedzmy w miarę. 87 dB, 86, no właśnie. I tu jest, to jest to, co zaznaczam, Darek, to jest piękne, 35 metrów, przepraszam, że jak skaczę. No, widzisz. Ale tu jest taka ściema, że to się mózg lasuje. Bo one nie mają 87 dB z metra na... 87 dB mają z metra teoretycznie, tutaj jest tak. Więc to znaczy po niemiecku coś tam. Kiedyś była taka funkcja w przeglądarce, że można było sobie przetłumaczyć, a teraz trzeba kliknąć. Palicho. 87 dB z wata na metr, ale z 3 metrów tak. Przy 7 watach, no to okej, dobra, myślałem, że to jest jakieś przekłamanie, ale powiedzmy z 3 metrów jest 86 dB, więc podnosząc o 3, teoretycznie podnoszę, tak szybko policzę, tak? Czyli mamy z 1 wata mamy 87 dB, z 2 watów mamy 90 dB, 4 watów mamy 93 dB, tak? 93 dB, czyli z 8 watów z odległości 1 metra mamy 96 dB. Odsuniemy się o 3 metry przy tej samej mocy mniej więcej i o 10 dB nam spada skuteczność, głośność. Kumasz? Powiedz, kumam, No, czyli 10 dB aż na 2 metrach de facto, bo to z metra na 3 metry, 2 metrach odległości tracimy. Więc powiedzmy, to też jest, no okej, tu jest jakieś uzasadnienie tej mocy. Tutaj jest do pomieszczenia do 35 metrów kwadratowych, więc większość, tak jak słuchacie, w zupełności wystarczy. A to też jest ważne, że ta fala, tu może być napisane 20 Hz, ale żeby falę 20 Hz usłyszeć, to trzeba mieć kilka dobrych metrów, jeśli nie kilkanaście metrów od głośnika, żeby cały przebieg sinus przeszedł. Taka ciekawostka, dygresja mała z mojej strony. GLE 70, no to już taki troszeczkę wyższy model. 25-45 metrów pomieszczenie, 25 Hz, zupełnie przyzwoicie 70 watów mocy, 800 wysoko cięty średni, 2200 nisko cięty wysokotonowy, więc dość wytrzymały, bym powiedział, przy tym cięciu. Okej. 10 kg, solidna kolibenka. Cena 950 zł. Okej, tutaj pan sprzedaje kantony. Tutaj kategoria takie, co ja lubię, czyli bardzo po prostu to powiedziałem, Marku, czyli malutkie kantony. Malutkie. Mam takie akrony, ale to są kantony. Akron to takie dziecko kantona i nie powiem szatana, co tam jeszcze było, ale kantona i sumita, mam wrażenie, że najlepsze cechy wzięli z kantona, sumita lub też brauna i zrobili właśnie akrona z tego.
Ale to takie wstępne moje przemyślenia, jeszcze do końca ich nie odsłuchiwam, oj już szukam dalej. Ale 300 zł, na początek grają rebelcy, no zgadza się, na początek przyzwoita kolumna do pomieszczenia takiego, jeśli impreza na tym będziecie chcieli zrobić, to sobie odpuśćcie, ale jeśli chcecie po ludzku jak człowiek posłuchać, to w zupełności wam taki starczy za 300 zł kanton. A to jest coś, co powiem ci, ja bym kupił, ale tylko dlatego, że nie jest to typowe rozwiązanie kantona, czyli bass reflex. Jednym słowem z ciekawości. Tak, dla mnie osobiście ciekawość, tak? Nie to, że to ma... No bo parametry ma de facto napisane takie same, tak? Czyli od tych 35-70 W to już sobie pomieszczenie odpuścili, żeby klienci nie zawracali sobie tym głowy, czy te kolumny nie są za duże lub za małe do pomieszczenia. Po prostu mają hajs, wydają, biorą i wszyscy zadowoleni, tak? 70 W, no mówię, może kiedyś, ale to 600 zł to nie jest cena z ciekawości. 290 już jest bardziej. Ale z drugiej strony to są mniejsze kolumniki. Też bas refleksowe, jak widać, ale mniejsze. Po prostu bardzo mnie ciekawi połączenie jakiegoś takiego szlachetnego basu właśnie niemieckiego, jak w tych, co powiedziałem wcześniej, właśnie z otworem Bass Reflex 42, więc zdecydowanie mniejsze, o 7 Hz idą wyżej. Czyli nie schodzą o 7 Hz tak nisko jak tamte poprzednie. Znowu ta sama cena, to był 352 chyba, tak, ale mogłem się pomylić, nieważne. Idziemy dalej. Kanton Kombi 200, czyli mamy dwa subwoofery, bardzo fajne podejście. Ja właśnie mój drugi chcę kupić. A dlaczego? No tych bym nie kupił akurat. Czy przynajmniej dla siebie. No ponieważ? Zobacz sobie pasmo przenoszenia teraz, Zerku. Masz Kombi 200, tak? Masz 22 do 30 tysięcy, tak? Tak, Dobrze, więc to przenosi prawdopodobnie, moje domysły, nie miałem tego konkretnego zestawu, ale przynosi pełne pasmo już na kolumny te końcowe. Zaraz pójdziemy do tamtego subwooferka, którego mamy obydwoje. Tu są dwa, to jest fajne, ale to jest powiedzmy podstawa, żeby jakąś inną kolumnę tutaj położyć. Darek, pan z krzesła spadł. Nie. Wiesz co biorę? Zakładam okulary, nie powiem tego na wizji. Żarty już poza tym. Zakładam okulary, żeby lepiej widzieć, no. No dobrze, okej, lecimy dalej. Sztarki nie będziemy stresować, bo jeszcze sobie w nos włoży. Antony, tutaj zdjęcia takie trochę pożyczone, bym powiedział, czyli zrobione z telefonu, nie wiem co, autorzy takich zdjęć mają 1000 zł. Tu mi się, że tak powiem, osobiście znak zapytania świeci po prostu. Tam nie chodzi o kolumny, tylko o fakt zrobienia właśnie print screenów, tak? No wiesz co, Grzesiek, no to pamiętasz to chyba kiedyś te kolumny, co ty wylicytowałeś, mówisz, Darek, jak chcesz, co bierz. Mi się też to wydaje wtedy, że tam był wtedy print screen, tak jak tu pokazujesz. Ale było okej. I ani kolumn Grzechu, ani kolumn, mój drogi, ani pieniędzy nie zobaczyłem. No, także... To ja wybacałem sobie ten niechlubny, że tak powiem, etap w życiu z tego, więc okej. Dobra, lecimy dalej. Ty wymazałeś. Kanton wymazałem, tak. Wymazałem z tyłu ładnie, grundik nam świeci, 600 albo 500 nawet na jednym wychyle. Stary Uher chyba to jest. Grundiki 650, M650. Dobra, się rozglądam po haciendzie. Dużo kolumn za 90 kwadrale. Dobra. Kanton następny to jest właśnie coś, co ja posiadam, Darek też posiada, plus ser. Jaka jest różnica w paśmie przenoszenia, proszę Darka? Tutaj masz do 12 tysięcy, tak? Od 22 do 12. Tam miałeś do 30. Jakich 12 tysięcy? 120 Hz. Grzecznie. Ale za postrzegawczość truja na szynach, Darek. No ale tam miałeś do ilu w tamtym? Do 30 tysięcy. Do 30 tysięcy, dobrze pamiętam. Ci się nie podobało. A tętnie kolumny, które są podpięte przy 120 Hz. Ten ma jakby moc minimalną, znaczy pasmo minimalne podane,
Ale przynajmniej z moim, mogę się mylić, ale tak jak próby robiłem sobie kilka lat temu, on ma też podaną maksymalną częstotliwość. I kolumny, które do niego podpinasz, one dostają pasmo od 120 Hz, wiesz, więc cokolwiek nie podepniesz, gra jako średnio wysokotonowy, powiedzmy taki satelita. Zupełnie inaczej grają głośniki przy tym konkretnym subwooferze. I teraz muszę go kupić, zanim wyemituję ten odcinek, bo właśnie sobie strzeliłem w kolano, poprawiłem w stopę i jeszcze przeładowując odstrzeliłem rękę. Tak moim No w jakiej zdaniem. on jest cenie? Pokaż mi. Ten tutaj zestaw cały jest za 550 zł. No sorry, 4-5 chodzą same subwoofery, więc spoko. Tak, subwoofery koło 500 trzeba dać, zgadza się. No. Za sam subwoofer, no. No ale ten dla mnie jest osobiście ciekawy. Być może macie podobne tutaj odczucia, drodzy widzowie, więc podzielcie się z nami tym faktem. Ale co chcesz, chciałbyś cały komplet kupić, Krzysiek? Nie, no drugi subwoofer. Ja już komplet mam. To drugi subwoofer, żeby... Dlatego się pytam, bo tutaj jest pokazany na zdjęciu cały komplecik chyba. No komplecie bym podpiął, ale to dwie kolumnienki, góra nie, po cholerę mi 5, to i tak nawet chyba nie ma wejścia na 5 kolumn, tak a propos, to jest po prostu komplet, bo komplet, ale przez subwoofer puszczasz tylko 2 pary kolumn chyba, więc to jest tak powiedzmy zestaw do kina domowego, żeby podpiąć te pozostałe jako bezpośrednie. A tutaj mamy plus eski, no i czyli tu takie masz eski. białe, ale śliczne. Po prostu pomalowałem te siatki na czarno. Miałem w dość fatalnym stanie, wiesz, także je wyprostowałem, odtłuściłem i walnąłem na czarny mat. Tam był plus C, tu masz plus R i zobacz. Te kolumny nie będą od 45 do 30 tysięcy, więc zamykają na pasmo, ale tamten szedł do 120 Hz. I tu obstawiam, że te kolumny po prostu odpoczywają, nie idą od 45, ale od tych 120. To jest moja teoria, przynajmniej może miałem dobre kolumny podpięte, bo ja podpinałem isofony akurat do tego, plus tam chyba coś większego jeszcze i rzeczywiście tak zupełnie inaczej to pracowało. No dobra, powiedzcie co sądzicie o tej teorii. One są fajne, bo one są całe z aluminium, to jest odlew aluminiowy, to nie... To jest odlew, tak? Nie jest jeszcze frezowane, też frezowane byłoby super, ale to jest odlew, ja je rozkręciłem sobie, jeszcze tam coś porobiłem w nich. Rzucisz, bardzo fajny. Tak, rzucisz, możesz zabić, tak. No. Dokładnie to jak mówisz. Więc okej, tutaj plus eski, tutaj następne, tam był też były 900. To jest, wiesz, to jest taki wygląd właśnie taki vintage tych kolumn, no dobra, są pewne poprawki wymagane tutaj, żeby wyglądały i spełniały swoją funkcję, ale powiedzmy to 74 rok, więc sobie taki jeden ze starszych kantonów i powiem jest fajnie, 700 zł, świetne kolumny kupujecie. Niekoniecznie polecam, ale to możecie się przejechać, jak macie blisko tutaj lokalizacja Świdnica, zachodniopomorskie, więc raczej ja nie. No ale powiedzmy z tej ceny 700 zł, fajny zakup. Oprócz tego, że właśnie są takie typowe vintage. Albo ktoś to lubi, albo nie, no tutaj blachę by trzeba było troszeczkę powyginać. No, prace ręczne wskazane. Tutaj mamy znowu subwoofer. I tak 4-cewkowy, ładny w drewnie. Właśnie dlatego się powstrzymuję, bo jedne są kręcane na banany, drugie są takie. Nie wiem, który ja posiadam. Tak, zgadza się. No tabliczki nie mamy, ale jest kanton za 400 zł. No, cena tego kantona. Ostatni z kantonów CT 800, chyba były 900 jeszcze, ale nie chcę skłamać tutaj. Wiem, że ja na początku, w cudzysłowie, ale praktycznie pomyliłem je z pralkami, to CT1000, przepraszam. CT1000 pomyliłem z pralkami, bo to było wielkości stodoły. 800 to są takie mniejsze. Tutaj co powiem, przynajmniej w przypadku tego 1000, co miałem, tam moment trzeba uważać troszeczkę na wysoki i na zwrotnicę. Trzeba zająć się kablami, kondensatorami i tak dalej, bo one mogą na dzień dobry zagrać źle. Ale sądząc po cenie, raczej grają dobrze po wymianie tychże elementów. Natomiast, no, znowu kanton. No, oni zrobili dobrą kolumnę i w zasadzie po tej dobrej kolumnie już nie musieli za dużo więcej robić. Po prostu tłukli to dalej. Zmienili to, siateczkę i tak dalej, ale mieli świetne głośniki, więc po co to ruszać? Mały, średni, wysoki, duży, tak? Nie musieli po prostu kombinacji norweskiej żadnej.
tym wypadku To jak robisz. było mówione, no z reguły na kantonach się człowiek nie rozczaruje, no i tyle, no co tu więcej mówić. Okej, i myślę, że kantona sobie puścimy. Po kantonie sobie zobaczymy Karada. Karat, nie wątpię, żeby to było. Karat to jest... jest coś, Karada? Karat to jest chyba, i dobrze pamiętam, stara firma, I zero. której tutaj nie ma po prostu, tak? Głośniki, w sprzęcie audio nie ma Karada, więc po Karadzie sobie tutaj przygotowałem. Pan Czerwiński, tak? Nam się trafił, czyli Czerwin Vega. W całej Polsce, A mam nawet nadzieję. Czerwin Vega. No te tych może są Czerwiński. Czerwin Vega, kabinet. I powiem ci tutaj też, pomyśl o zakupie któryś, tutaj kolumn, tych tańszych pewnie, na dzień dobry, z racji tego, że bardzo jestem ciekaw brzmienia tych amerykańskich nomen omen kolumn i mam nadzieję, że będę miło zaskoczony tutaj. Jak ktoś ma te kolumny, słyszał je, niech się wypowie, bo myślę, że to jest amerykańska kolumna z polskimi korzeniami, więc lipy może nie być. Ogólnie amerykańskie kolumny są całkiem niezłe. Wszystkie. Ale ty wiesz, jak tak mówisz, Nie że wiem. amerykańska kolumna z polskimi korzeniami, to dobrze, że nie prowadzimy jakiegoś kanału o zegarkach, bo byś mi albo komuś kazał kupić Filipa Pateka, żebym się wypowiedział, jak to działa, a to już by była gorsza sprawa. Więc Znaczy Kato, no poprosił. rozumowania tam. Głośniki. Za 1800 zł pan sprzedaje głośniki. No ja bym kolumnę dorzucił do tego. No nieważne. No, kolumny głośnikowe. Te są 200 zł, powiem ci. Nie wiem, czy coś się nie stało z wysokotonowcem. To bym musiał sobie sprawdzić, bo to mi tak trochę altusem zajeżdża. W opisie, tak, a w opisie nic nie ma? Zrzuć okiem na opis, może tam jest napisane coś. Okej, trzeba by było sprawdzić po prostu oryginał, jak wygląda, czy ma po prostu altusowską kubkę. A to nie jest taka do końca altusowska nawet, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy to nie ma wokół tego pierścienia tak znaczków właściwie. Czerwin Wegi, więc bardzo mogę się mylić w tym wypadku, ale niestety zdjęcia nie pozwalają nam tego, na to, żeby się przyjrzeć. Mogą być oryginalne. Ale więc widać, że kolumny już swoje odsłużyły i wylądowały w piwnicy Tak, koło spiżarni ze są, słoikami. są, Tak, że tak, tam już jest ich słoiczki miejsce są. i one do nowego właściciela pójdą. No być może trafisz jakiś słoik ogórków jeszcze do No tak, ale no powiedzmy tak, zobacz jakie grube ścianki mają. To są małe głośniki, owszem, Tak, nasze to- ZG10 podejrzewam, ale zresztą są pół metra wysokości, no patrzcie, to nie takie małe jednak. 28 szerokości, więc ten głośnik to jest 20 lekko, a takie małe się wydawały. Okej, słoikowe Ścianka ma Czerwin gdzieś Vega. 3,5, nie wiem, no, może ścianka ma po calu może mieć, może 1,5 cala, bo to No może Też- być fajnie, może być fajnie. Tutaj za 2000 te mi się okropnie podobają, szczerze mówiąc, te Czerwin Vegi, bo no, są po prostu piękne. Tu już u mnie wygląd po prostu, no, bierze górę. Bass Reflex. Ale, no, 2000, nie wiem, tu bym się zastanawiał, bo w tej kwocie mamy Infinity również. Nie wiem, czy bym tych nie zaryzykował sobie zamiast Infinity, bo Infinity też robią łomot. 30 Hz, 125 W sinus, nie podają tej bezsensownej wartości maksymalnej i aż 95 dB z wata. Mam nadzieję, że z wata. 6 ohmów, bardzo bezpieczne. 20 kg sztuka, dziękuję. Tutaj myślę, że mogą być godne polecenia, natomiast no by trzeba było się, za tą kasę by trzeba było się przyjechać do Warszawy i ich po prostu odsłuchać. Następne, no właśnie, ten pierścień taki wokół basu tam nie było, ale to jest właśnie cecha charakterystyczna to Czerwin Vega, że te basy są na zawieszeniu koloru czerwonego, 2 bass refleksy, więc ma czym wydmuchać. Głęboka kolumna, no widać, że to jest takie amerykańska szkoła. Drewna mają dużo, no to jedziemy na maksa. Niestety parametrów nie podamy i są de facto droższe od tych poprzednich. Chyba te poprzednie były nowsze po prostu, Darku. Tutaj znowu tego pana już byliśmy. Widać, że trochę kolumn ma. 480 zł. To są jakieś takie
Chciałem powiedzieć malutkie, ale patrząc na te poprzednie, to malutkie mogą nie być. Więc wcale mnie dziwi, jak to będzie jakaś 20. To też 6-omowe chyba, tak? Jeśli dobrze Tak, widzę. 6-omowy, zgadza się. No okej, by trzeba by tego liznąć. Być może będziemy mieć przy tym zwarkiem. Znaczy będziemy mieć okazję, żeby jakiś taki głośniczko posłuchać, też nabyć, więc chętnie się z wami wtedy tą wiedzą podzielimy. Natomiast tutaj w tym momencie, jeśli chodzi o tą markę, myślę, że można na to zwrócić uwagę. O, to mają 98 dB, to już praktycznie estrada, tak? 28 Hz, 1800 zł. No parametry po prostu porażają. 98 dB, jeśli to jest z 1 W mocy, no to jest już rzeź, tak? To ta kolumna po prostu przy 1 W wciąga niejedną taką, powiedzmy, co ma napisane 200 W, a tutaj z 1 W mamy tak samo głośno idziemy. Ale wysokotonowe na niebiesko pomalowane, ale na JBL troszeczkę, ewentualnie pochodne JBL-a. Więc tutaj na dwoje babka wróżyła. Taki generyczny zestaw, ale no jest Vega. Może być fajnie. To może być podobnie jak Acoustic Research na przykład. Podobnej wielkości, duży, średniotonowy, bas to już się ledwo co mieści w puszce. No jest fajnie. Pytanie dlaczego, co pan słucha, jeśli nie handluje, że to akurat sprzedaje. Ale czasami jest tak, że albo ma lepsze do swoich warunków odsłuchowych, po prostu ma za dużo tego. Czy pan ma za dużo No to tego? zajmują się handlem Nie, takim pan po prostu sprzętem. te kolumny sprzedaje. Okej. Czerwin. Może jakiś antykwarjat czy coś? No, basy LDM to nie, to już nie. No dobra, C to może dojdziemy do tej litery D, chociaż do Diory tam będzie Clarion, czyli Anglicy znowu, tak? No. Masz Clarion, masz jeszcze Grześku Korala. A, jeszcze Coral, dobra. Jeszcze Koral, tak. Nie, bo mamy teraz, to będzie suplement numer 3 do części pierwszej, bo pierwszą sobie optymistycznie z Arkiem wystarczyliśmy od litery A do D. Po czym stwierdziliśmy, że tych marek nie jest troszeczkę więcej, więc to jest suplement numer 3 albo 4 do tego odcinka. Tak więc chcielibyśmy naprawdę zrobić część druga. Grześku, to też ci mówiłem, to żeśmy chyba obaj, jak żeśmy przeglądali katalogi, to są takie firmy, że mimo, że tam ja już powiedzmy tam od 20 czy tam ponad 20 lat zaglądam na te różne strony ze sprzętami, czy czytam o tych sprzętach, tak? Nie, człowiek tego nie zna po prostu. Jakieś takie są niszowe, wręcz garażowe, ale tam raz czy dwa razy udało im się w jakimś katalogu zaistnieć, czy nawet jakiś katalog wypuścić i człowiek pierwszy raz to widzi czy słyszy, zgadza się. No dobra. I tyle jeśli chodzi o Clariona. Darek przegadał, lecimy dalej, bo Clarion tutaj widzę, sama samochodówka jest po prostu puszczona. Dobrze, ale zdarza się też, że jesteś z domowego hi-fi. Dobra, weźmiemy Korala, bo Korala weź, no. Korala, Konrada Chciałem powiedzieć, przelecimy Konrada, ale dobra, to źle brzmi też. Nie, broń Boże, to nie, w żadnym wypadku. Dobra, kolumny Dobra. Korala, czyli Koral to jest taki japoński Niemiec, bym powiedział, tak mi się kojarzy, tak? I co mamy tutaj? Mamy coś Korala, F100 Taga. To nie. Mamy tu korale jakieś. Tu Grześku wyżej miałeś korale, przeleciały. No i Te widzisz. Korale, Beta 7. Jeszcze były wyżej, ale to dobrze, okej. Nie, to są Beovoxy. A, tu są Korale. O tutaj, o właśnie. A to są te same, tylko droższe o 2022 koła, linia transmisyjna. No i te Korale, czyli to są, znaczy widzisz, Carbon Mega zostawiłem. Korale, czyli pytanie, czy to są głośniki Korala, no ale linia transmisyjna ma swoich zwolenników, łupie to na pewno pięknie. Natomiast To ktoś zbudował chyba, tak? Sobie na głośnikach Korala po prostu tą linię transmisyjną. Tak, pytanie, kto robił dla Korala te głośniki. Tak, jeśli mógłbym tak... No, Biały Kruk, dobra, Biały Kruk. Taki coś już o... No okej, no jest trochę... No, zbudowane są klepy. Chyba... No, kto mógł budować? Nie wiem, one mi wyglądają jak jakieś stare Fosteksy. Więc Właśnie nie też, wiem, tej czy to nie są szukamy, to jest Japończyki, Fostex, no. dlatego o tym mówiłem, że to może być Fostex, tylko duży Fostex. No dobra, ale no zbudowane, no powiedzmy Koral, może ktoś to przerobił, odrobił i tak dalej, zmienił. Zresztą tutaj mamy drugie, te same, nie te same, no te same przetworniki, tak? Budy też te same, tutaj ładnie już ktoś welurkiem jakiś okleił, od nowa poklejał, no bo wiedział jak drogie i cenne kolumny są. Tył jest taki, a tutaj, bo
Tutaj mamy też te beta 8, tak? Unikaty. 2 razy unikaty nam się trafiły. Tutaj 22 koła, to naprawdę musi no po prostu być potęga brzmienia, żeby... Okej, dobra. Tutaj już mam w oryginale, ale wyglądają na Fossexy rzeczywiście. Od tyłu zobaczymy, nie, zobaczymy wystawę Indiana Jonesa. Dobra, jest klimat. Niech będzie klimat. I klimatem Korala chyba zakończymy, bo nie widzę tutaj, żeby było coś więcej nam dane. Zobaczyć. Ja ci powiem, ja czasami też nie powiem, że często, ale próbuję znaleźć coś ze sprzętu Korala. Faktycznie jest to, przynajmniej u nas tak, rzadki sprzęt i w takich ilościach dość aptekarskich się go spotyka. Podobnie jak Clariona. Jak widzę fajne rzeczy Clariona się pokazują, czy to na Elixie, czy to na Allegro, one dość szybko schodzą. No, rzadkie są, rzadkie. Okej, tutaj co mam? Tutaj użyliśmy teraz Crowna. Ale znowuż kolumny głośnikowe, jakieś takie dziwne to wyszukiwanie. Jeszcze raz damy Crowna. Chcę w kategorii sprzęt audio, nie kolumny głośnikowe. I okej, mamy Crowna. Deck Crowna. Tutaj mamy wieżę Crowna z napisem Siemens, bo czemu nie? Następny Crown, tutaj mamy Crown XLS, też coś, zobaczymy. Wzmacniacz końcówka mocy, dobrze. Coś takiego, o! Krojące 600 zł. No i takie marki, to ja rozumiem, co na co dzień nie patrzysz na to, bo nie jest w mainstreamie. Ale jest fajnie, tak? Tutaj mamy jakiegoś boxa, to dla Romana, lubi. Plastikowe pudełeczka z głośnikami. No i widzisz, zamieszał nam się Technics po drodze. No, odtwarzacz No i CD tak to jest, takie na Elixie jest szukanie po prostu już trochę bolesne. Dlatego jesteście tutaj z nami, słuchacie a my powiedzmy patrzymy, analizujemy i następny deck Crowna, czy tak bym powiedział, że Sankyo z pierwszej linii. 5900 system, no tak wszystko nic. Revox następny. Tutaj mam jakiś, to jest nawet takie ciekawe. Crown, tak otworzę 3 strony Crowna mamy. I co mamy dalej? Pole audio. Tutaj mamy już plastikowe. Nitra, telefunkę, ta. No, trzeba wybierać, niestety łuskać już tego Elixa. Znaczy wiesz co, no, ma to zachęcić, żeby spojrzeć na inne elementy, ale aczkolwiek to pewno będzie gdzieś tam, nie wiem, wyszukiwanie, może jest, że nie, chcę tylko coś, gdzie jest napisane Crown, a nie wszystko, co przypomina Crowna. Dokładnie, no. Tutaj co mamy? Crowna rzeczywiście, to jest japoński chyba Crown, prawda? No Crowna, który Made trochę in przypomina, tak, trochę starego Technicsa, tak ono. Solid do Ładny kieszeni. telefon, Tak, no. te przyciski to rzeczywiście bardzo Technicsem zajeżdżają, szczególnie ten przycisk eject, taki węższy. Tutaj jest do tyłu przewijanie na kropeczkę, ktoś nalepił sobie, żeby do tyłu miał przewijanie, no ale prosty, taki no do bólu prosty magnetofon podstawowy, ładnie ktoś się kleił, fajnie. Fajnie, że ktoś się tego podjął. 200 zł, cena też fajna, więc tutaj jest ogólnie jest fajnie. Chyba, że to sklejka. No tak od frontu na sklejkę wygląda. No wiem, no dobra. Właśnie tylko przeszlifowano. No wiem. No dobra, no jest. Dobra, po prostu jest, tak? Tu jest wersja bez sklejki, tu jest wersja ze sklejką. No dobra, no. Okleicie, będziecie mieli już w jakimś drewnie, tak? Pewnie nakładka po prostu. No ale wygląda ok. 200 zł. No pytanie, kto to kupił. O, jest ciekawe. Crown, cały Ja system. myślałem, że to w pierwszej chwili, że to Siemens z VAT-em, a to Siemens, a co pod spodem, to na pewno nie jest napis Val, Siemens, Albo Val, Wai. Siemens. No tak, No. ale cała wieża masz za 250 zł, proszę pana. To jest już taki łakomy kąsek mimo wszystko w tej cenie, bo masz ładny wzmacniacz, przepraszam, amplitudę. Wszędzie masz diody nawalone, wzmacniacz ma wskaźniki właśnie diodowe, kaseta pasuje, tuner taki analogowy i jeszcze cholerka gramofon. Tak. Więc, więc tutaj... Gramofon wygląda dobrze. Ciekawe, czy ma stroboskop, czy to tylko taki No talerz ma właśnie, dobre zakręcić pytanie, nas? nie widać Bo całego. to zdjęcie, no niestety tak zrobione jest, że jest obcięta No tamta okej, strona. Darek, ale za 2,5 stówy.
Nie, no dobrze, no to w porządku. To no, nie bym brał, neguję. nawet nie czytał opisu do końca, bo jakby miał więcej miejsca. Szerokość 43 standard. Wszystko działa. No nie, coś tam. Mała. A widzisz, dostał strzała prosto w ryj, można powiedzieć. Miał małą kraksę i dlatego ma małą zaślepkę z napisem Siemens. No to ta zaślepka dość osobliwa. To co, dziura z Dziura? przodu jest? No. A nie, to jest przykręcone, to jest jakiś kawałek aluminiowej tabliczki z Siemensa. Widzisz, tu można wkręty walnięte dwa po środku. No dobra, no to tuner wyrzuciłem, no. No ale to i tak jest 2,5 stówy za fajny wzmacniacz, fajną kasetę i w miarę fajny gramofon, więc... No to jak kurczę, mówisz, pół biedy, że to trafiło w tuner, zgadza się. No dokładnie, cała bieda by byłaby wzmacniacz albo wzmacniacz tak. wystawiony jest tutaj najciekawszy. Dla mnie przynajmniej gramofon, a tuner no to można podłączyć dzisiaj radio internetowe. 2,5 stówy, tutaj moja łapka w górę. Polecam za cenę jechać, zobaczyć, posłuchać. Jeszcze pan pisze, że jest prawda. Tu mamy za połowę ceny, no to. No to taki, co? No właśnie. Tak to mówiliśmy kiedyś paździerz, nie? No paździerz, tak wiem, że tak o tym mówiliśmy, ale no dobra. Dalej nie chce mi się, przepraszam, to jest już takie mało ciekawe. Tutaj to jest jeszcze mniej ciekawe, wiem, miłośnicy. O, jak to jest Panasonic, drogi kolego? To widać z kilometra. Może dwóch. Jak to firma japońska, no to a co Nie, nie to chce? jest Czemu się Panasonic. dziwić? To jest Panasonic pod brandem Crowna. Tak. Może jakieś przeróbki? To jest po prostu Panasonic. Zobacz, masz na bogatości kasetę sterowaną tutaj na front panelu. A przynajmniej Crown wzorowany na Panasonicu, ale no dla mnie to jest Panasonic. Takie pierwsze skojarzenie, pierwszy szczanie. Widzę, patrzę, o, Panasonic. Nie wiem jaki model, ale jest wszystko. Gałek przycisków sam raz dla ciebie jest. Nakichany. No dla ciebie te wychyły na górze po lewej stronie. A co tam jest z tyłu napisane na tabliczce znamionowej? Gdzie to jest Była wyprodukowane? tabliczka? Czy to aby Bell była. Czy to aby na pewno Panasonic? Nie było. to w Japonii A było Crown, no wyprodukowane? tak. O tutaj. No i teraz ja prawie wchodzę nocem w monitor. Dolby na dole jest Po opisane. niemiecku jest opisana tabliczka. Na ile znamy niemiecki, to znaczy nie znamy, ale widzimy, że po niemiecku chyba raczej nie. Chwila zadumy. Tutaj widać swoją drogą piękne wzmocnienie, jakie zostały zrobione na zawiasie. Jak na poprzednim tunerze. Też blacha musi być. Crown z blachą idzie w parze. No dobra, poza tym, żeby trzeba było pokrywę od nowa sobie zrobić, chyba że to tak miało być, bo widzisz, że lewy prawy tak dobra zrobił, samo wydawało. Nie, no to zrobił pan, jak już w jednym miejscu zrobił, to już w drugim wzmocnił, nie? To już ale wiesz, ciągnął się fajnie. dmuchał na zimne, Wiesz, tak? to już... zachwyt zachwytem, ale cena, bo to może wszystko zepsuć, 600 zł, no. Poczytać, poszperać, bo to może być mimo wszystko Panasonic ukośnik Technics pod markiem Crowna, więc ja takie mam przeczucie, ale to moje przeczucie jest tylko i wyłącznie. Następnie kolejny boomboxik, no, nawet śliczny, można odczepić, można podpiąć, fajnie, zawsze jak można odczepić jest fajnie, no ale poza tym boombox, 100 zł. Produkcja japońska, było widać po tylnej tabliczce. Tak? Made in Japan. Więc Okej, no to taki tak, boombox. Made in Japan tam pisało. Tak. Było napisane, jest napisane, przepraszam. Dobra, 100 zł dla miłośników boomboxa. Widzisz, na rynek skandynawski to było robione. Co tutaj mamy? CD-ka. Nie mamy gałki na pewno. 40 zł, taka cena dość specyficzna. Pytanie, kto to wyprodukował, jaki tu jest napęd, jaki układ cyfrowo-analogowy. I tu już się zaczyna dla mnie osobiście ból dupy, bo pewnie jest to Hitachi. No 40 zł, za 40 zł, co mam powiedzieć, no. No aż się prosi, zbliżymy, tutaj widać jakiś taki, nie wiem, czy ta zębatka powinna tak tutaj leżeć wesoło, no ale myślę, że to jest pewną za... Zębatką. Ona grzechu nie potraciła zębów, ta zębatka? Bo ty tam lepiej widzisz, bo ty u siebie masz większy ekran niż ja u siebie. Tak, cena 400 zł jest adekwatna, powiedzmy, do stanu, tak? No. Ciało to, no, to ma zębatka otwierania. Dobra. Znowu chyba ten sam magnetofon, co był wcześniej, tylko w czerni tym razem. Tak
2050, czy ten był 2052, nie pamiętam, może to kwestia koloru właśnie była po zaznaczeniu. Ale No. patrzcie, wygląda tak samo. Prosty taki, no Sankyo bym powiedział. Moim zdaniem Sankyo, tak? 400 zł. Dobra. 700 zł. Tam było ile? 250 za wieżę? Tu masz wieżę. A, czyli tu były jeszcze przyciski, panie. A widzisz, także on trochę funkcjonalności potracił. Na pewno tam na dole mamy programator chyba na 4 stacje, podejrzewam. Tak, i on stracił tutaj swoją funkcjonalność i to jest jeszcze chyba jakby w szafce takiej, albo taki tu jest cały zabudowany. duże boczki ma. No to już jest. No ładny tuner, kurczę, powiem ci, ma i tak siłę sygnału po lewej, do programatora pewnie siła sygnału plus jeszcze stację, bo inaczej byśmy sobie nie zaprogramowali. Masz 3 diody, zera detekcji i stereo w tunerze, wzmacniacz jest do iluś tam watów, chyba do 70 watów sterowany. Trochę rys niestety ma, ale widzimy cały gramofon, jest stroboskop. O, widzisz, jest stroboskop, tak, tutaj jest lepsze zdjęcie. Po lewej stronie ogólnie taki zestaw powiedzmy ładny, zabudowany z tyłu pięknie, żeby nikogo nie raził prąd, albo też po prostu, żeby patrz nie tykaj. Być może te urządzenia nie mają obudów, po prostu są w tej szafie też na stałe, bo tak może być, tak? Są Też wkręcone, może tak być, zgadza się. wkręcone bokami tutaj. I to są takie golaski, jakby to wyjąć bez szafy, to by było bez po prostu. To jest przeznaczone do szafy, tak? I bez szafy to będziecie robić nowe budowy, zakładam. Jest po prostu wkręcony też inna cyrkulacja powietrza jest, etc. No ale no, fajnie, że chciało 700 zł. Tam bez tunera za 250 zł, jakby ten stosunek też. Mieć tuner, a nie mieć tunera 700 zł, a 250 zł, no to ja bym brał za 250. Ten tuner bym jakiś przewolał. Tam był jakiś 700 model, tu mamy 750, 300 zł, proszę. No i to jest chyba winner, powiem ci. Tylko tak jedno takie zdjęcie, to też mimo wszystko tup, osobiście zobaczyć, odebrać. Sprzedam Ale to jest sam magnetofon. magnetofon, niestety. No, Nie jest służy w zestawie z Nikos TM. Aha. Do Niko, czyli pan zrobił jedno generyczne zdjęcie, bo chce sprawdzić gramofon, którego w zasadzie tutaj nie widać za bardzo do góry. I chcę. Dobra. I tak są opisy. Szkoda czasu. 330 zł. No. Niech każdy swoje wnioski napisze. 330 zł, proszę bardzo. A my sobie pojedziemy dalej. Jeszcze trochę wytrzymamy. Kulman nam został, ale Kulmana chyba nie trafimy. Cybernet chyba też nie. Cyrusy. D jeszcze pociągniemy, myślę. Bo D akurat nie ma aż tylu firm pod literkę D, o dziwo. Chociaż na dualu się pewnie zatrzymamy. A chciałbym to, Darku, dzisiaj powiedzmy zamknąć. Od A do... Chociaż duala mieliśmy. De facto. W pierwszym odcinku. Tak. No, tak. więc tutaj będzie tak wybiórczo z tym dualem, ale zobaczymy sobie DBX-a. Tak, w pierwszym odcinku był, to zapraszamy was do obejrzenia. Tutaj takie uzupełnienie właśnie o DBX-a. Co mam? Bramki, kompresor DBX-a, taki bardziej, to jest właśnie akurat Dominik, pozdrowienia. Akurat za miłośnika DBX-a uważam, że to za najlepszy system i w zasadzie przy DBX-ie się poznaliśmy. I ogólnie zobaczymy, co tu ciekawego jest. 1231 DJ-ski, a wcale nie DJ-ski. Nie DJ-ski, patrzymy equalizer 2215, jakiś tutaj mamy. DBX, kluczowy kompresor. No właśnie tu będzie dużo takich nacięć związanych niestety z tym, że po pewnym sensie się nadaje, a z drugiej strony nie nadaje do słuchania. Limiter kompresor DBX-a, właśnie limiter kompresor są nazewnictwem DBX-a. Darku, powiem szczerze, troszeczkę no mam taki korektor, ale to mam w jednym słusznym celu i No w zasadzie na tym moja przygoda z DBX-em się kończy. Expander, tutaj 2000 mamy, zobaczymy sobie tego Expandera. No DBX po prostu tak w skrócie szukając tutaj, pomijając oczywiście techniksy z DBX-em, to jest po prostu według dużej ilości osób najlepszy system redukcji szumu, jaki już był. Dolby był, Adres był, DBX właśnie, tam jeszcze... DNL. No, dobra.
TNL był jeszcze Telefunken, Highcom robił. Każda firma miała swój system, no i DBX według znawców najlepiej się sprawdza mimo wszystko jako w pełni taki studyjny, opracowany jak jest studyjny. Egzekwo tam z telefunkenowskim, którym systemem bodajże, ale też nie w tej wersji takiej cywilnej, więc tutaj tylko patrzymy na to, co może ewentualnie nas jako miłośników w miarę dobrego brzmienia. No właśnie, co to jest to dobre brzmienie? To jest dobre pytanie. Ja to tak ostatnio, Darku, zadałem takie pytanie właśnie, czy powinien o dźwięku wypowiadać się, czy powinna się osoba, która, nie wiem, słucha tego dźwięku, tak, jest akustykiem, czy na przykład lutuje i czyta schematy? Jest co na temat w ogóle dobrego dźwięku i tutaj wracamy do czegoś, co mnie, to chyba jest z sobą powiązane, co mnie bardzo drażni i do Nurtuje zwrotu. ewentualnie, delikatnie. To mi nawet nie nurtuje, to mnie drażni, to mnie nie nurtuje. No, Do zwrotu high-end, tak? High-end to... no nie ma takiego czegoś. No, nie ma takiego czegoś, nie ma skończenia dobrego dźwięku, dlatego że mimo wszystko, ale ewolucja, nie rewolucja, ale ewolucja tego sprzętu jest i co jakiś czas będzie wychodziło coś innego, co jakiś czas będą się zmieniały być może materiały, jakiejś technologii kosmicznej będziemy mieli w przetwornikach, tak, w swoich kolumnach głośnikowych, czy wzmacniaczach, czy w jakichś odtwarzaczach, więc No nie tak, można ale powiedzieć, pytanie, że po coś co? jest... No ale pytanie po co? Czy wiesz co, mi nie chodzi o to, czy... Bo ty nawiązałeś do high-endu, okej, zgadzam się z tobą, natomiast mi raczej się No chodzi bo o to, mówisz czy... o jakimś tam bezwzględnym dźwięku, tak? Tak, o kto bezwzględnie powinien to- dobrej jakości dźwięku. To No to powinien się na ten temat wypowiadać. Okej, no nie piję tu na nikogo, ale to jest moje prywatne zdanie, więc chciałbym się z wami tym podzielić. Chodzi mi raczej o to, że każdy z nas słucha po swoje. Jedni powiedzą, że Radmor jest do dupy, bo jest tak zrobione na tym i na tym, tak? Ale ja sobie jestem bardzo ciekaw, bo na tym mam Siemensa z 75, na tych samych tranzystorach końcowych. Mam Grundika V200. Mam jeszcze parę innych wzmacniaczy, którzy na tych gównianych tranzystorach 3055 jakoś grają. Owszem, Polacy pewnie coś spieprzyli po drodze, ale to nie klasyfikuje tego sprzętu jako od razu po prostu, że to źle zagra. Być może, bo to też jest z drugiej strony problem, bo kwestia, ile jest takich wariatów jak my, którzy powiedzmy mają ileś tam 10 czy tam ileś set kolumn, tak, głośnikowych i rozchodzi się o to, że no z Arkiem mam już ileś set kolumn, parę kolumn, przepraszam, parę. Więc kwestia tego, że czasami ten wzmacniacz, który na dzień dobry gra źle, to jest po prostu dobrany do swojej kolumny. Jest źle dobrany oczywiście. parametr Albo regulacji gramy, tonu wysokich, albo... niskich i wtedy to się nie pokrywa z parametrem kolumny. Te lepsze, zauważcie, one mają albo regulację jeszcze tonów średnich, albo w ogóle, tak jak na przykład Grundig R45, masz korektor do tonów średnich, że sobie wybierasz przy jakiej częstotliwości sobie regulujesz, w zależności od tego, gdzie jest cięcie kolumny. I to nie jest tak, że kupujecie wzmacniacz, że jest do dupy, kupujecie wzmacniacz, że jest super. Nie, to zależy od tego, co słuchacie. Spróbujcie sobie posłuchać wzmacniacza bez kolumn. Możecie na słuchawkę, okej. Ale kolumny są integralną częścią zestawu hi-fi, czy też odsłuchowego. Bez tego to sobie możecie na wskaźniki popatrzeć. Takie, tak tylko odpłynąłem, przepraszam. Dlatego jest po części tak jak mówisz, jest dużo zmiennych, tak? Są kolumny, są w nich głośniki, Nie mów tylko o kablach. jest wzmacniacz, ale kable to idą pod ziemią. Po pokoju macie wszyscy puszczone przewody. Także jak ja słyszę w ogóle, że ktoś mi mówi o kablach, o kabelkach, nie? I widzę tutaj to mnie po prostu lekko krew zalewa. Kable idą w ziemi, kable idą w jakichś przepustach pod drogami, kable idą pod dnie jezior, mórz, oceanów, tam idą kable. Natomiast tutaj mamy wszędzie przewody. No. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jak sam wiesz, zresztą to ja bardziej się przekonałem, tak? Bo ty nie miałeś okazji słuchać, no już nie będziemy do tych Celestionów czy kantonów, co to były? Celestiony, kanton? Celestionów 100 razy wracać. Miałem ja u siebie twoje Celestiony? Okej, grały jak grały. Przywiozłem do ciebie,
grały 100% lepiej. Także to jest jeszcze kwestia pokoju, gdzie słuchamy urządzenia tego pokoju, ustrojenia go. Tak, to jest wiele zmiennych. A jeszcze jest największa zmienna w tym wszystkim, co nam się podoba, a co nam się nie podoba, tak? Ktoś chce jeździć sedanem, ktoś chce jeździć kombi, ktoś chce jeździć SUV-em, tak? Chociaż tam ostatnio słyszałem, że mówić o tym, że jeśli mówimy o czym, że jest dobre czy złe, zawsze dodawać moim zdaniem, bo. I to by było idealne, tak? Moim zdaniem, bo słucham na takim wzmacniaczu, bo słucham na takich kolumnach, tak? Bo jest, powiem tobie, ty to wiesz i nie wiem, czy wy to wiecie, czy tak robiliście taką rozkminę, czy nie, bo czasami ogląda się właśnie te tutaj różne też, no ja również oglądam, tak? Kanały pewnie te same YouTube'owe, co wy oglądacie i słyszę od jakiegoś tam, no to powiedzmy mechanika, tak? Nazwijmy to mechanikiem, elektrykiem, elektronikiem, akustykiem, tak? A ten wzmacniacz jest tak dobry, a ten wzmacniacz jest tak dobry. Jak Grzechu, już nie pamiętam, bo jak mówię, nie pamiętam nazw sprzętów, które mam. Kompletnie mi się te cyferki nie trzymają. Ale kupiłem sobie, nie wiem, Cambridge Audio, jakiś taki dość popularny model. Wszyscy się rozpisywali, że zajebisty. A już rok czy 2 lata temu, Grześku, pewnie ci mówiłem, tak? Kupiłem go, zadowolony, ustawiłem, bo podłączałem. Mówiłem ci, po prostu nie pamiętasz. Słuchajcie, podłączyłem go, siedzę, kurczę, Grzesiek, słucham, myślę, pierdolę, co to się stanęło, mówię, nie? To w ogóle nie gra. I wiesz, i tutaj, i basem, i wysokimi, nie? Nic po prostu, no oczywiście zmienia się coś tam w mojej percepcji, machając tymi gałeczkami w lewo i w prawo, ale nic nie powaliło mnie nie tylko nie na ziemię, ale nie powaliło mnie na kolana, a siadłem po prostu na kanapie czy w fotelu ze zdziwienia. I myślałem, co z tym zrobić. Kupiłem to cholerstwo, no miało być pięknie, a jest kiepsko. Kupiłem sobie do tego jakąś też, nie powiem jaką, bo nie pamiętam, końcówkę mocy Yamahy. No dobra, jak już podłączyłem, Grzesiek, tą końcówkę mocy Yamahy, to troszkę to się podniosło, tak? No ale na troszkę to się podniosło. Sobie, no Yamaha to... Moim zdaniem już mnie no ja wiem, tak, ja mam Yamahy. Więc to ta końcówka mocy jakoś daje radę, ale widzisz, to jest może pomysł, żeby może tą jeszcze do swojej Yamahy, która mi tak wali, no bardzo środkiem idzie tak analitycznie, metalicznie tak, w moim odczuciu i w ogóle nie fascynująco, może powinien, tak, to jest Yamaha, może właśnie powinien do niej tą końcówkę mocy podłączyć, może coś mi się odmieni, tak? Tego Cambridge Audio lekko odmieniło. Już nie mówię, że jest da się tego słuchać i może nawet się podobać. Ale sorry, no bez tej końcówki mocy czytałem opinie w internecie, Grzechu, parę tygodni, czytałem i te zachwyty, ja podłączam. No wielkie gówno, no jakby nie końcówka mocy, to bym nic nie sprzedaję, więc odłożyłbym to, schował, ukrył, wrzucił do śmietnika, bo to parę stów na krzyż, jakbym się zdenerwował. Nie wiem, co miałbym z tym zrobić. Także, ale dobra, wracając do meritum. To jest dobre, co się wam podoba, a nie co sugerują inni, co czytacie w reklamach, co czytacie w opisach. No bo to nie tędy droga. Ja mam taką anegdotę też, że dotyczącą NS-u, troszeczkę szybciej powiem. Kolega mój tak samo, NS1000. No wszyscy chcą mieć te kolumny, są drogie, tak? Są drogie, tak. On powiedział, posłuchał, 2 dni, sprzedał. Koniec opowieści, dziękuję. Jemu to zupełnie brzmienie nie odpowiadało. Okej. Tutaj mamy coś takiego jak kompresor Blanka, to chyba jednak nie nada do audio tak w międzyczasie. Ten korektor, no znajdźcie mi drugi taki korektor, proszę. I on ma 36 suwaków na kanał. Nowe regulacje, wszystko sobie na niej. Nie ma lipy. Jest jaki jest, no widać. I 450 zł, jeśli jest sprawny, no to myślę, że nie licząc faktu wyglądu, tak, bo wygląda nie jakby na to nie patrzeć, ale jeśli chcecie jakąś korekcję sobie zrobić, to myślę, że to jest must have, po prostu jeśli chodzi o korektory za rozsądne pieniądze, nie kosztuje 2, tylko kosztuje w tym wypadku naprawdę tanio, 450 zł, tutaj myślę, że mogę polecić 1231 model, ale nowe kosztowały chyba 1500, ale to było dawno temu, to 1500 zł też ma inną wartość teraz. Tu mamy skromniejszy troszeczkę korektor DBX 2215, 1200 zł. Już jest drożej,
Więc tamten wygrywa, przynajmniej dla mnie w tym momencie wygrywa. Oczywiście z tyłu pewnie będziecie musieli sobie XLR-y jeszcze zakupić do tego, ale poza tym to nie jest jakiś koszt ogromny, żeby sobie nie zafundować takiego korektora. Nie mówię, że do studia. Wiesz, ja szukam cały czas, Darku, tutaj kompresor to chyba będzie to. Kompresor DBX, czyli tutaj masz, ogólnie ustawiasz sobie poziomy do nagrywania, tak? 1.0 przesterowanie do plus 20, ok. Input, output przełączasz, więc tak, tu mamy kompresor dźwięku, już taki dość rakowy, bym powiedział, jest czym się bawić. Bez instrukcji bym do tego chyba nie podszedł za bardzo. O, XLR-ki, czyli proszę. 1800 zł. No, niestety DBX były swego czasu taniej i to się skończyło. Tutaj 2215 Mark III chyba to jest, tak? Tutaj mamy ten sam 600 zł, tam był za 1200, ten jest troszeczkę bardziej już używany, bym powiedział, w studyjnych warunkach. Albo pomiędzy studiami podróżował sobie wesoło. Szukam po prostu DBX jako DBX, a tutaj też mamy limiter kompresor, ale tutaj nie ma, a nie, są wychyły dla prawy kanał, więc okej, można chyba z tym coś zrobić de facto. Decybele do 1 mamy. Czyli myślę, że do tego poziomu po prostu dostosowujemy poziom wyjściowy. Tutaj sobie zmieniamy to wszystko, ten przynajmniej nie ma raków budowanych 1000 zł. To jest limiter, tak? Sam limiter, nie kompresor. Rozgadałem się, a tu no bo tak, DBX występuje w przyrodzie jako firma produkująca sprzęt audio, czyli pod spodem mamy wzmacniacz DBX-a, tak, dość sporawy bym powiedział. Natomiast ten tutaj 3BX stary kompresor DBX-a, tutaj mamy expansion, czyli jakby powiększenie. Tutaj mamy wysokie tony, średnie tony, niskie tony. To jest właśnie, to chyba nie jest kompresor, powiem ci, source tape, ale no to jest Dynamic Range Expanded, czyli to nie jest kompresor, tak jak DBX, tylko taki Dynamic Range Expander, który później był wypuszczony przez Pioniera. To co kiedyś kupiłeś, pamiętam, z rok, półtora w takiej wersji elektronicznej, prawda? Tak, i to jest po prostu korektor. No coś takiego, tak, coś takiego. Korektor za 2000 zł, czyli mamy, powiedzmy, widzimy poziomy tutaj, właśnie wysokie, niskie, średnie, uśrednione. Nie tak jak w korektorze mamy widmo, tutaj mamy po prostu diody i widzimy przed, po korekcji, a po lewej stronie w zasadzie tutaj mamy expansion, czyli no właśnie, to jest ciekawe, że mamy tylko jeden suwak. Jak bardzo sobie powiększamy, no zabawka ciekawa, ale w kategorii zabawka, niestety dla mnie. To nie wiem, czy to jest zamaskowana rysa, żeby nie było widać, czy... Dobra, nieważne. Być może coś pękło. Od spodu, tak, że pan zaznaczył, bo tego na zdjęciu nie było widać, więc tutaj to nie jest jakieś ukrywanie. No ale 2000 zł. No właśnie. Takich będę robił czasami, bo to jednak boli. Sprzęt audio niestety muszę wrócić, bo zamknąłem nie to okno, co trzeba. Jeszcze pod D, żeby skończyć, żeby zacząć od literki E. Tam będzie ciekawie, bo będzie Electro Voice. Pod D, nie byliśmy pod Dyn Audio, prawda? Tam nie zaglądaliśmy. Dyn Audio. No to już raczej kolumny głośnikowe. Głośniki kolumny. Tak. No nic innego tam raczej nie będzie. Tak, tego dużo nie będzie. I tutaj teraz tak, czy jakieś takie vintage'owe bardziej, ja wiem, że przeskakuję tutaj niektóre, które być może niektórych by z was zainteresowały, ale o, to wygląda już na dziadka i z pewnością nim jest, to są nowsze, czyli nowsze w stosunku do takich 70., góra 80. lat, bo jednak ta firma nadal tłucze i to tłucze skutecznie swoje kolumny, są po 4 stronach, też jest tego. Dual był w pierwszym odcinku, więc Duala sobie podarujemy w tym wypadku.
Dual też jest dość popularny. Tutaj mamy na audio 300. Też zrobione trochę jak tamte śniczki. Lecimy dalej. T plus A, no to tutaj znowu zaczyna nam zmieniać. Niestety jakieś podsuwa nam rzeczy, których nie szukamy, ale no być może są po prostu podobne. Albo w opisie, albo w gabarytach i myślę, że tutaj jakiś algorytm napisano lepiej czy gorzej, żeby po prostu zainteresować nas też innymi opcjami, bo szukamy akurat czerwonego Ferrari, to nam czerwone potrzeb, bo jest czerwone i jest w tej samej cenie. No dobra, z tą ceną przesadziłem, ale w podobnej cenie. 4 strony. Lecimy dalej. PMC, to też pójdziemy. 4800 poszły do góry te PMC. O, a to jest Skandyna, to pod S, mieszany. No chyba, no i zobacz, 500 następna. Tak już straciłem nadzieję. No tak nie czytam opisy, tylko patrzę powiedzmy na zdjęcia. Kwadrale też będą. No i 400, dobra? No i koniec, no. No ale początek, no jest pięknie. Tu jest pięknie. Jest nadpierdol, tak jak lubię. No, to są Dyna Audio, tak? To podejrzewam, że to jeszcze lata 70. Tak, ale mamy rozpiskę typową pod Dyna Audio. Ukośnik dla zainteresowanych podobne rozpiski miały kolumny głośnikowe ITT, bo tam były Dyna Audio przetworniki. Nie pamiętam model jaki to był, ale ITT robiło. Schaub Lorenz ITT, przepraszam. Tutaj mamy co? Skuteczna 92 dB, trójdrożna, o 5 kg, 14 litrów, w miarę kompaktowe. Pasmo 38 do 20 tysięcy i tutaj to 38 No chyba, Grześku, żeby w ITT były głośniki Dyna Audio. Tak, Dyna ale Audio nie, co kolumna ITT były po prostu przed Dyna Audio, bo akurat taki Dyna Audio, nie pamiętam czy to jest model 17 czy 70, taki on jest dość specyficzny, bo jest dwukomorowy, ale to przy ITT może trafimy na nie, myślę, że one są, bo ogólnie chodzi o to, że kolumna jest z wewnątrz podzielona na dwie części, połączone basrefleksem, ale basrefleks jest z wewnątrz kolumny, on nie wychodzi poza kolumnę. I ciekawe rozwiązania po prostu i stosowało. No tutaj jest klasycznie, no tu bym powiedział, że wysokotonowy to jest raczej Perles albo Sis, albo Dyna Audio, więc tutaj w rodzinie wszystko zostaje raczej na Sisach, albo na głośnikach Dyna Audio. Ale takie głośniczki mam po prostu Sisa i tak znajomych dość oglądają, pewnie w tej samej fabryce 270 zł, no cena myślę, że... No to nie jest drogo, to jest dobra cena, za jeśli Dyna Audio, to tak. jest faktycznie komplet Dyna Audio, no to jest okej. Jest bardzo okej. Moim zdaniem jest bardzo okej, a to, że tak wygląda, no bo to tak miało wyglądać. Ty tego nie miałeś widzieć bez maskownicy. Po cholerę ty tam patrzysz. No tak, No, tym bardziej, że teraz wygląda. wiadomo, firma koncentrowała się nie tyle na obudowach w tamtym czasie, co po prostu na robieniu dobrych głośników. Tak, a z zewnątrz tego z maskownicą nie widać. Ta maskownica pewnie była wklejona tutaj na amen i tak miałeś nie tykać. A że łapki pan wsadził, no i bardzo dobrze, że wsadził. To jest inna para kaloszy, tutaj chyba klej wychodzi. Te głośniki ogólnie dlatego są na dwóch śrubach, po dwie śruby, bo nie trzeba było więcej, bo tam jest taki klej. Ja chyba mam podobne Philipsy, z tym samym Philipsy ukośnik, jakieś skandynawskie głośniki. Ja próbowałem ułożyć ten głośnik, to powiem ci tak, prędzej zdegniesz kosz niż go ruszysz. Przynajmniej w tych, co ja miałem. Po prostu są wklejone na amen, to jest jakaś żywica, cholera wie co. No nie idzie tego wytrwać, po prostu nie idzie tego ruszyć. To już jak ja mówiłem ci w tych moich audioramach, tak, to też były wkręcone śruby, dałem się nabrać, wykręciłem śruby, a to nic, chłopie, to zamurowane jest jakimś takim właśnie czarnym klejem, nie, jakby czarna żywica. Okej, ale ten audio jak najbardziej w porządku, tak bym powiedział w tym wypadku. Za tą cenę brać, po prostu brać, Tak, nie robię. tak. Pan Leszek dobrą cenę dał, więc od pana Leszka można kupić. No tutaj 1500 zł, sam bym chętnie posłuchał tych kolumn, bo są dość specyficzne, szczególnie ten wysokotonowy na dole. De facto, bo to niestety tak ma być. Niestety, to jest taka cecha charakterystyczna. Z tyłu było widać takie otwory Stratman 2, ale widać 96 decybeli, to jest masakra. 30 000, 32, ale z odchyleniem plus minus 3 decybeli, więc sporo, no ale 96 decybeli nie piszę Silva, z innego wata, no to jest
kolumna estradowa, to podłączacie do 3W lampy i robicie na pół wata. To te pół wata wam wystarczy, a kolumna wytrzyma 180 watów. Co omen nie jest aż tak dużo więcej niż na przykład 20 watów, czy... O, może tak powiem, 180 watów to jest 3 decybele, dlatego patrzę na te decybele. 3 decybele głośniej niż 90 watów. 90-180 watów to są 3 decybele. Ale 1-2 waty, różnica pomiędzy 1 watem a 2 watami to są też 3 decybele. Dlatego ten podstawowy poziom decybeli to jest tak cholernie ważny. Okej, za 1500 zł powiem ci, sam bym o tym pomyślał. Tutaj mamy wersję już upiększoną, bardzo upiększoną. Podstawki, no ładne, to są ładne, ale 2000 zł różnicy, jednak wolałbym te brzydsze. I tu mamy znowu 500, tam były 300, tu mamy 500, to 500 nawet nie widziałem. 4-drożne, to będą, ale znowu jakieś zdjęcia takie z internetu z Olixa, zapożyczone, tak? więc... To jest zdjęcie z Olixa już wcześniej. Tak, więc tutaj się trochę takich akcji, powiedzmy, ja osobiście boję, nie wiem, Bewire zrobione, czy tak oryginalnie miało być? Może miało być, zakładając, że tamte miały 300 watów, to tutaj będzie tych watów zdecydowanie więcej, bo mamy całą serię pokazaną tych kolumn. Ale zdjęcie, tu jest normalne zdjęcie, ok, może wycięte, może nie wycięte. 29 Hz, 90 też chyba 6 lub 5 dB skuteczności. Power Pending to jest chyba 400 W kolumna. W sinusie 400 W. Muzyczny o 800, a w piku 1500 W. 1-2 kW mocy możecie w to strzelić, no powiedzmy na 1/10 sekundy wytrzyma się, nie spali. No powiem ci, tutaj nawet na mnie robią te liczby wrażenie. Bardzo ciekawie, ale tutaj bym do czanków bym się przejechał. Nie odmieniam specjalnie, że to jest czanków, bo czankowa też bym mógł powiedzieć. Pod D jeszcze mamy jakieś Dyrasa Dynacord. Ciekawe, czy będzie coś Dynacorda lub po Dynaco szukaliśmy, nie? Dynaco. No, jak Dynaco żeśmy szukali, Dynaudio żeśmy nie szukali? Może Dynaudio też żeśmy kiedyś oglądali? Dynacordy są tu jakieś kolumny, no? Ale raczej widzę takie bardziej pod zabawę na estradzie. Estradowe, tak. Tak, ale estradowe też mogą być Fosteksy, tutaj 15, o kurde, 18-calowa, zobaczę. Tutaj też coś zabawnego jest, kolumny dwie, dobra. Kolumny to są chyba te same. I powiem ci, byśmy fajną rzecz przegapili. Tutaj mamy jakieś takie instalacyjne, stubeltowe, ok. No i... ale bym dał ciała. Tu mamy jakiś jeszcze wzmacniacz, Omnitronic. A nie, kolumny jakieś stare, dobra. Ej, tu jest naprawdę ciekawie. Dla mnie przynajmniej, aż nóżkami zacząłem tupać. Z radości. Tutaj mamy trochę estrady, tutaj na pewno mamy RCF jakieś, aktywny substrat tam, nie. O, tutaj same budowa niestety. Ale tu były tylko dwie strony, prawda? Żeby tak przejrzeć, więc myślę, że też można by było się troszeczkę przyjrzeć. To były już Dynaudio. Dynacordy, no to małe odsłuchy, tak? To są, okej, myślałem, że jest coś innego, przepraszam. Ale co to jest? 200 watów, 100 watów wytrzymuje. SLX, made in gdzie? Germany. 6-omowa kolumna, no i pewnie posłuchać tego można by było z bliska. Unikat, 2 sztuki, 2000, po 1000 za sztukę. No i siedzenie. No, tutaj mamy już konkretnie subwoofer jakiś i dwie na piezoelektrycznych wysokotonowych. Chociaż te głośniki stosowali też inni. Ale powiem ci, chętnie bym tych kol posłuchał. Wiem, że są brzydkie, obskurne i w ogóle estradowe, ale odpowiedniej odległości może by zagrały. Czemu nie? Bo tutaj właśnie chodzi, Darku, o ciekawość.
myślę. No zgadza się, ale z odpowiedniej odległości to trzeba było je chyba było na dwór wynieść. No tak, to swoją drogą. Tutaj mamy Proszę, dwa tu mamy Fosteksy. Fosteksy. Zdecydowanie basowe, ale tutaj skuteczność po prostu pewnie rozwala ściany. Aha, moc 500 W, okej. Maleństwo 18 cali, no to maleństwo, to masz ile? 40 parę centymetrów średnicy, więc kolumna do tego to naprawdę raczej taka, bym powiedział, dzika średnica już, 15 cali. Okej, jest grubo, jest fajnie. Dla troszeczkę posiadaczy większych portfeli 1000 zł, ale kolumna ciekawa. To mnie zaciekawiło, bo 4 średnio wysokotonowe nakichane w środku papierowe, z w ogóle ewenementem też. Ile mamy? 30 Hz do 24 000, proszę, dla audiofilii. 8 ohmów i wytrzyma 400 W, więc spalić to sobie możecie kuchenkę, a nie to. Chociaż, dobra, nie było, 360 chyba miał Technics maksymalnie. I to nawet nie przy 8 ohmach, tylko przy 4, więc tej kolumny raczej nie spalicie tych kolumn. A, tu jest nawet chyba wstęgowy do góry, wydaje mi się, wstęgowy, coś jeszcze jest nad tym głośnikiem po prostu. Aha, ceny dotychczas stały bardzo ładnie. Kiedyś właśnie się trochę wkurzyłem na jednego tutaj pana, który sprzedawał pewne sprzęty, bo przywiózł mi kolumny, on chciał kolumny, ja chciałem głośnik od niego. Powiedział mi cenę, przywiózł te głośniczki, spodobało mu się kolumny u mnie. No dobrze, to jeszcze dopłacasz. A czemu? No bo ja powiedziałem ci cenę od sztuki. Pierwszy raz, taki raz. Dziękuję bardzo. Głupka to. Ale widać są Co tacy ty ludzie, mówisz? którzy mają, no tak, no to pewne naleciałości, tak? Mimo że sprzęt estradowy to się bardziej na sztuki kupują niż komplety, no ale to ja też sobie mógłbym odrzec. No Janusz biznesu, to ci powiem, no. Przepraszam Janusz, mocniej. Jak się niestety mówi. No chciał zarobić, no i... No to można się zdenerwować i tyle, ale to, widzisz, tutaj typowo wejście, wyjście mamy dobrze, że szeregowo sobie podpinamy. 8 ohmów. No, zabawka już naprawdę na imprezę de facto. No tak, odeszliśmy od tak, audio, ale no mam jakieś takie ciągoty, że chciałbym posłuchać czegoś innego jeszcze i dlatego takie skutki są, że czasami coś takiego jeszcze pokazujemy. Pewnie coś tam. Ale czasami jeszcze coś takiego kupisz i później zastanawiasz się, gdzie to ciepnąć. No, to tak, tutaj to właśnie, to mnie właśnie interesowało, że tak powiem, zakupem tego. No dobrze, no to tak mniej więcej ogólnie chyba literkę D, czyli de facto część pierwszą skończyliśmy. Udało się, Darku, później będziemy jeszcze trochę oszczędniej. Druga część to będzie literka E, myślę, żeby już się nie rozpędzić, bo pod E niestety mamy dużo. Zobaczymy jeszcze z Darkiem, ustalimy po prostu czy E, F na przykład. No ale kontynuować będziemy, tak jak powiedziałem na początku, jak powiedzieliśmy A, powiemy też B, C, D i do Z, w sumie Y, Z bardziej dojedziemy. Mam nadzieję, że wytrzymacie razem z nami. A teraz z racji tego, że zrobiliśmy sobie krótki 15-minutowy odcinek, żegnamy się z wami. Co? A nie, dobra. Zrobiłem a później a nie. Myślałem, że to takie Kenwood jak kiedyś. No miałeś. wiem, bo dlatego tak spojrzałem, rozochocony, aczkolwiek no jest wysoki, jest niski, jest średniotonowy gdyby nie ta obudowa. No właśnie, co można by było z tego zrobić? Dobra, a my z tego punktu się żegnamy, bo naprawdę jak zwykle przegięliśmy pałę, jak znam życie, czyli mamy jakieś 1,5 godzinki plus. I myślę, że w ciągu najbliższych kilku dni z Darkiem tutaj już następną literę szerpiemy. Natomiast jeśli oczywiście napiszecie nam w komentarzu, co byście chcieli, że tak powiem, zobaczyć z nami, czy może wrócimy do katalogów, a może do Allegro, to dajcie znać po prostu i też napiszcie swoje opinie oczywiście o tym odcinku, co możemy zmienić, co możemy poprawić. No po prostu słuchamy was, tak? Darek, słuchasz? Słucham. Cały czas słucham, co mówisz. No dobrze, jak na lekcji języka polskiego. Dobra, to co? Jeszcze raz, trzymajcie się. Kto wytrzymał, To co? niech zasubskrybuje, dobra, niech ta formuła stanie się ciałem, czy tam prawdą I zostanie między nami. Dobra, lecimy. Na razie, Darku, na razie, hej. No. Hej, cześć Grzegorzu, cześć wam, cześć.